Leżysz na plaży z książką i tylko Basia, nie patrz w prawo, tam stoją żurawie, budują coś, nie patrz tam. Ile kosztuje willa w raju? Stopy zwrotu, które w tym momencie komunikujemy, one są od 13 do 25%. Czyli teoretycznie mogę na tym zarobić 7 razy. Prosta kalkulacja. Naprawdę ta procedura jest aż tak prosta, że nie znając języka, alfabetu tajskiego, czy ta procedura jest aż tak prosta do zakupu? Tego jest bardzo dużo w sieci i to są bardzo, bardzo błędne informacje. Ja wiem, że są ludzie, którzy to sprzedają i nie będę tutaj rzucała nazwiskami. I normalnie ktoś może sadzić nieruchomość, a są nadal pośrednicy, którzy w ten sposób sprzedają. Jak przełamujesz te obawy o własność? I absolutnie nawet nie wchodzimy we współpracę z deweloperem do momentu, dopóki oni nie zgadzają się na nasze zapisy w umowach. To jest taka jedna z największych obaw polskich inwestorów. Tych mitów jest cała masa. Jak ktoś tam używa sobie ChatGPT i wrzuca sobie zapytania. A propos prawa, to ma masę błędnych informacji w ogóle, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, więc na tym nie wolno polegać. Jakie jeszcze są koszty okołozakupowe przy nabyciu nieruchomości na Kosamui? Absolutnie w umowie nie może być gwarancja, bo jak jest gwarancja, to umowa jest nieważna. Dzień dobry widzowie, z nami dziś Basia Piasek. Dzień dobry Basiu. Witam Cię bardzo serdecznie i witam wszystkich. Seryjna przedsiębiorczyni z branży technologicznej, eventowej, edukacyjnej, która zaraża swoją miłością do Tajlandii, a konkretnie do Koh Samui, innych inwestorów, Polaków. Wszystko się zgadza do tej pory? Zgadza się jak najbardziej. Dobra, to teraz zaczniemy na miękko. Ile kosztuje willa w raju? Ile kosztuje willa w raju? Bardzo dobrze określiłeś Koh Samui jako raj, bo to jest faktycznie miejsce, które jest totalnie rajską wyspą. Jeżeli chodzi o ceny nieruchomości na Koh Samui, to od razu podkreślę, że to nie są apartamenty, bo bardzo często osoby inwestujące czy kupujące swój drugi dom w lokalizacjach bliżej Europy myślą o apartamentach i się zaskakują, kiedy z nami rozmawiają, że to nie są głównie apartamenty, tylko są to głównie wolno stojące wille z własnymi prywatnymi basenami i ogrodami. I wynika to z aspektu zabudowy całej wyspy. Na wyspie można budować tylko i wyłącznie do tak zwanej wysokości palmy, co powoduje, że jest bardzo mało apartamentowców, jeżeli już są to 2-3 kondygnacyjne maksimum i głównie buduje się wolno stojące wille. Więc jeżeli patrzymy sobie na wolno stojącą willę, która jest albo 1, 2, 3 sypialniana najczęściej, to faktycznie są takie ceny w okolicy od 600 tysięcy do, jeżeli spojrzymy na inwestycje, mówię w złotówkach oczywiście, 600 tysięcy złotych, bo łatwiej przeliczyć niż podawać w tajskich batach, do nawet 2,5 miliona złotych, gdzie mamy na przykład 4-sypialnianą willę, ale gdzie już jest konsjerż, własna flota samochodowa, naprawdę pełna taka premium, luksusowa obsługa i luksusowe wyposażenie też takich willi. Więc te 2,5 miliona to już są takie high-endowe inwestycje z dużymi ogrodami, z dużymi przestrzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a od 600 tysięcy możemy zacząć właśnie od jednosypialnianej willi, która będzie miała około 90 metrów z prywatnym basenem, mniejszym już i nawet z widokiem na pięknym na morze i przepiękne zielone góry. Teraz chciałem jeszcze dopytać o te 600 versus 2,5 miliona. Czy inwestorzy decydują się na któryś konkretny segment, czy na przykład dla siebie kupują te z konsjerżem z flotą, czy tu nie ma znaczenia? To właśnie jest kwestia tego, kogo mamy jako kupującego. Mamy dwie grupy osób, które u nas kupują, zarówno osoby, które rozważają Koh Samui jako miejsce do życia, czy to z rodzinami, czy jako swój tak zwany drugi dom na lata, kiedy już sobie mogą na to pozwolić, żeby nie pracować tak ciężko, albo po prostu pracować zdalnie, bo faktycznie Koh Samui jest niesamowitym miejscem do życia. Natomiast jeżeli ktoś patrzy typowo inwestycyjnie, to bardzo często osoby wybierają 1-2 sypialniane wille, które się bardzo dobrze wynajmują, ponieważ Koh Samui ma, jeżeli chodzi o klienta przyjeżdżającego na długoterminowy pobyt, bądź klienta, który przyjeżdża typowo turystycznie, bo to jest turystyczna też wyspa, to faktycznie są to rodziny albo pary, w starszym wieku albo w młodszym wieku i te 1-2 sypialniane wille się super wynajmują, 3 sypialniane też się bardzo dobrze wynajmują, ale często mamy klienta, który na przykład kupuje 2, 3, 4 wille i na przykład wtedy kupuje 3 wille jednosypialniane typowo na inwestycje, a na przykład 3 sypialnianą dla siebie i dla rodziny, która będzie w połowie używana, a w połowie wynajmowana, więc bardzo często mamy taki setup. Natomiast to jest zawsze kwestia budżetu, tego ile ktoś chce wydać jednorazowo na jedną inwestycję. Czasami jak osoby na przykład rozważają tylko zakup jednej nieruchomości i chcą, żeby ona w jakimś stopniu służyła również dla nich, na przykład na 2 tygodnie, na miesiąc czasu, nie patrzą typowo inwestycyjnie, to częściej idą w 2-3 sypialniane wille, które po prostu też mają w jakimś stopniu im służyć i być miejscem po prostu wakacyjnym. Później jeszcze do tego przejdziemy, bo zechcę dopytać właśnie o takie pobyty właścicielskie i o całą strukturę najmu. Natomiast najpierw chciałbym jeszcze wrócić do początku, czyli dlaczego Koh Samui? Czy to jest ta najpiękniejsza wyspa? To jest mega ważne pytanie, ponieważ od razu podkreślę, że jestem osobą, która dużo jeździła po świecie, od Ameryki Południowej, Stanów, no może nie tak, że wszystkie kraje świata zwiedziłam, ale faktycznie miałam okazję sporo bardzo fajnych miejsc w życiu zobaczyć. I Koh Samui odkryłam totalnie przez przypadek. Też jestem osobą, która przez ponad 20 lat siedziała w różnych biznesach,
po pierwszych 10 latach siedzenia w korporacjach zaczęłam budować swoje własne biznesy. Przez ostatnie 12 lat w różnych branżach, bo i technologicznej, i usługowej, eventowej i faktycznie przeszłam przez różne etapy budowania, sprzedaży firm, a nieruchomości zawsze były czymś, co było bardzo mocno w moim sercu. Odkąd miałam 20 lat, pamiętam, się śmieję, że na jakieś pierwsze szkolenie inwestycyjne wtedy poszłam i te nieruchomości do mnie wróciły. Czemu nie poszłaś w nieruchomości od razu? Jakoś tak mi się życie ułożyło, można powiedzieć, bo faktycznie na początku, jak siedziałam w korporacjach, to byłam i w finansach, i w IT. Ostatnia firma, dla której pracowałam, to Procter & Gamble, a później po prostu poszłam, bo wiele firm budowałam na początku z moim partnerem życiowym, jego bratem i w trójkę po prostu ja zawsze byłam tą osobą, która operacyjnie była w stanie poukładać firmę, rozpędzić ją, odpowiednio zrekrutować zespół, wyskalować sprzedaż i zawsze po prostu widzę, jakby jesteśmy w punkcie A i jak mamy pójść do punktu B, a moi partnerzy byli tymi wizjonerami, więc ja po prostu potrafiłam tą wizję bardzo dobrze przekuwać w wykonanie. Czytałem pod tym kątem, że wróciłaś do tego, może nie marzenia, ale do tego planu, tak? Na to, na co się zapatrywałaś, czyli przeszłaś przez te wszystkie biznesy do tej pory i wylądowałaś jednak w nieruchomościach, czyli coś, na co się zapatrywałaś kiedyś. Tak, ponieważ uważam, że nieruchomości są po pierwsze, wiadomo, moim zdaniem najlepszym miejscem, gdzie można ulokować kapitał, który praktycznie zawsze rośnie. Wiadomo, są różne momenty na rynku, ale jednak long term jest to najlepsza inwestycja i zawsze się poruszałam od tych 12 lat, będąc przedsiębiorcą, wśród przedsiębiorców. No i większość przedsiębiorców, która już ma nadwyżki kapitału, realokuje po prostu swoje pieniądze w nieruchomości. Ja mam podobne podejście, a Koh Samui dla mnie było takim miejscem, na które trafiłam w totalnie nieprzewidywalny sposób przez mój inny biznes. I pojechałam tam, ponieważ jeden z naszych partnerów akurat bardziej w biznesie związanym ze zdrowiem fizycznym ciała, siedział tam na miejscu i tak nas mówi, przyjedźcie na to Koh Samui, mi poleciał kręgosłup. Powiedziałam, no tak właśnie coś czułem, to linkowanie, bo wiem, o kim mowa, o Karolu Wyszomirskim, który też udziela się w strefie nieruchomości i tak coś czułem, że właśnie to Koh Samui to nie jest przypadek. Tak, i przez niego albo dzięki niemu właśnie tam trafiliśmy i faktycznie była taka sytuacja, że jadąc na to Koh Samui, ja pojechałam bardziej z rodziną wypocząć, mieć taką przestrzeń dla siebie, jeżeli chodzi o kręgosłup. Zrobiłam sobie przerwę od biznesu, powiedziałam, dobra, to jest czas dla mnie. Już długo tego czasu dla siebie nie miałam, bo ja jestem taka, że lubię po prostu działać, lubię jak się dzieje i od wielu lat tej przestrzeni nie było i w momencie, kiedy tam przyjechałam i z moją teraz już 4-letnią córką miałam okazję jeździć po wyspie, to moje oko przedsiębiorcze, bo jednak ono zawsze obserwuje, nie mogło po prostu się powstrzymać, bo co chwilę widziałam jakieś budowy, czy właśnie informacje o nieruchomościach. Leżysz na plaży z książką i tylko Basia, nie patrz w prawo, tam stoją żurawie, budują coś, nie patrz tam. Ja jestem nie leżąca, jestem ta zwiedzająca, jestem ta ruszająca się cały czas w akcji, więc jeżdżąc na Koh Samui takie jest, że tutaj jakaś ścieżka, tu jakieś słonie, tu przepiękne miejsca, w które można po prostu pozwiedzać i jeździć i być cały czas w ruchu. I będąc w tym ruchu po prostu w różnych miejscach tej całej wyspy, która ma tylko 228 km i tylko w 18% w ogóle może być zabudowana, co jest ciekawe. Ty już w głowie zagospodarowałaś te 18, zobaczyłaś potencjał. Tak. I generalnie od tego momentu, kiedy zaczęłam obserwować, co się na tej wyspie dzieje, zaczęłam się interesować, co się tutaj dzieje z nieruchomościami i proaktywnie poszukiwać informacji. Zaczęłam się spotykać z ludźmi, zaczęłam rozmawiać i jak zebrałam wszystkie dane na temat tej wyspy, to powiedziałam, no ja po prostu nie mogę przejść obojętnie obok takiego potencjału, który leży w tej wyspie, pod kątem inwestycji, pod kątem wzrostu wartości kapitału, który od ostatnich 4 lat po prostu średniorocznie, nawet często zaniżam to w komunikacji marketingowej, bo ludzie nie wierzą po prostu, że przez 4 lata nieruchomości w określonym standardzie premium z prywatnymi willami może rosnąć po 20% rocznie. Mówią, no nie, to nie jest możliwe, tak? 4 lata z rzędu, a jednak tak jest. Ze względu na to, że widziałam, co się dzieje na rynku nieruchomości, jaki jest potencjał tej wyspy i wzrostu tej wyspy, a 2, zakochałam się w tej wyspie po prostu czysto po ludzku, bo wyspa naprawdę ma, często się mówi, rajskie wyspy, rajski klimat, natomiast to, co w tej wyspie jest mega urzekające, to, że naprawdę tam ta niska zabudowa, przepiękna zieleń. Ktokolwiek z mojego zespołu, jak jedzie ze mną na wyspę i poznaje wyspę, bo zawsze chcę, żeby osoba nowa w zespole poznała to miejsce, żeby wiedziała, o czym my mówimy. Ty mówiłaś, że to jest tak pięknie zielono, ale tego się nie da oddać w słowach, to trzeba po prostu doświadczyć i zobaczyć. I faktycznie tam tak jest przepiękna, bujna roślinność, niska zabudowa, nie ma betonowej dżungli, ludzie są po prostu uśmiechnięci od ucha do ucha, nie tylko lokalnie, ale też te osoby, które po prostu przyjeżdżają, tam jest taki specyficzny vibe. Jak się przyjeżdża tam na tą wyspę, jak ja zawsze się śmieję, jak ląduję na lotnisku, to mam teraz takie... Ja mam jeszcze pytanie, czy Ola, która jest tu z nami w pomieszczeniu, widzowie jej nie widzą, ale jest za nami, czy już była tam? Była Ola. I może potwierdzić Ola, że tak tam jest? Tak, absolutnie, jak najbardziej. Dobra, czyli ten vibe to flow, mówisz o takim odetchnięciu, w sensie, że jakby nie ma tego ciśnienia, tak jak w Polsce, napięcia,
I jeszcze mi się tak nasunęło, że wszyscy mówią, że Rajska Wyspa, ale nie, to jest ta Rajska Wyspa. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, bardzo ważny aspekt to jest bezpieczeństwo, tak? I w wielu miejscach, na przykład nie wiem, Ameryka Południowa, byłam w różnych miejscach, gdzie są fajnie, piękne plaże i tak dalej, ale bezpieczeństwo to jest zupełnie inny wymiar, tak? Więc jakby ja patrzę na bardzo wiele aspektów. Ja z jednej strony jakby, jakie jest odczucie miejsca pod kątem, ja jestem już, mam ponad 40 lat, więc lubię jak jest zielono, blisko natury. Zmienia się człowiekowi z czasem, po prostu kiedyś to było duże miasta, teraz jak najbliżej zieleni. Więc tam de facto człowiek jest otoczony naturą w każdym możliwym miejscu. To jest pierwsza rzecz. Dwa, jest bardzo bezpiecznie. Co jest zaskakujące, bo ludzie często, którzy nie jeżdżą do Tajlandii, mogą być nieświadomi, mogą mieć taką percepcję Azja, kradzieże, no różne są jakieś takie narracje, które się pojawiają w sieci albo między rozmowami między ludźmi, a jednak to Koh Samui jest zupełnie inne nawet niż inne regiony Tajlandii pod kątem właśnie bezpieczeństwa. Raz, że to jest wyspa, dwa, tam nie przyjeżdżają ludzie, którzy mają intencję wyszalenia się na imprezach. Tam przyjeżdżają ludzie w średnim i starszym wieku, którzy szukają spokoju, zieleni, infrastruktury, well-being, miejsc, które mogą zadbać o swoje zdrowie i to ta wyspa to daje. Ewentualnie, gdyby ktoś chciał się jednak wyszaleć, to... Jest jedna ulica i jest pół godziny speedboatem, jest właśnie taką szybką łódką, jest Koh Phangan, gdzie są full moon party, tak zwane, bardzo znane na tym Koh Phangan, to jest dużo bardziej dzikie i naprawdę można się wyimprezować, jak ktoś również... Festiwale dźwięku, coś takiego tam? Co miesiąc jest taki full moon party, taki bardzo, bardzo znany, jak ktoś tam się lokalnie siedzi. Ale chcę jeszcze wrócić do tego bezpieczeństwa, bo to jest dosyć ważne w dzisiejszych czasach, szczególnie w Europie. Ja tam na samym początku nie mogłam się do tego przyzwyczaić, że jak przyjechałam do pierwszego domu, takiej dużej willi, to sobie myślę, no kurczę, willa, trzeba ją zamknąć normalnie, no, tak jak Polak myśli. No i się zdziwiłam, że tam nikt domów nie zamyka z tych osób, które lokalnie mieszkają na miejscu. Ja mówię, jak to domów nie zamykacie? Moja partnerka lokalnie, która mieszka, jak już potem też się poznałyśmy i tak dalej, na przykład do niej wpadł, ona mówi, dobra, to wejdź po prostu, mnie nie będzie dom otwarty jak zawsze, nie? I to jest tak normalne, dlatego, że ludzie się tam czują bardzo bezpiecznie, nie ma tam kradzieży, nie ma tam po prostu, wiadomo, że nie jestem w stanie być odpowiedzialna za każdą indywidualną jednostkę na wyspie, ale na przykład w knajpie zostawienie telefonu, komputera samemu siedząc w knajpie i pójść do toalety, to jest normalna rzecz. Nawet teraz mieliśmy taką sytuację, że z zespołem siedzieliśmy w restauracji, wstaliśmy i ktoś z zespołu zapomniał swojego portfela, i taj za nami biegł po prostu z tym portfelem, tak? Więc to bezpieczeństwo da się odczuć i jest takie coś, co ja bardzo lubię, bo w krajach europejskich, gdzie jest bieg, gdzie jest tempo, to jest taka trochę, brzydko powiem, znieczulica, jakby ludzka, której często doświadczamy, a tam jest tak, że ci ludzie o siebie nawzajem dbają. I to jest szok, bo na przykład mój mąż w zeszłym roku, jak tam byliśmy, miał wypadek na skuterze i akurat to był wypadek w totalnie dziwnej okoliczności, na pustej drodze, na piachu i zjeżdżał po prostu z hotelu Thai wożący turystów do głównej drogi. I on się zatrzymał, zadbał o niego, zawiózł go do apteki, poszedł mu po bandaże, zanim ja zdążyłam dojechać, go zebrać i pojechać po prostu do szpitala. I to było po prostu taki naturalny caring, czyli dbanie o tego drugiego człowieka. I to nie jest coś odosobnionego, to jest coś bardzo normalnego na tej wyspie. I tam ludzie się czują naprawdę bardzo bezpiecznie i jak w domu. I często jest tak, że jak wyjeżdżamy na przykład do innego kraju i nawet jak ktoś kupuje i szuka drugiego domu, miejsca na przykład na relokację, to nie zawsze czuje się jak w domu, a tam naprawdę możesz poczuć się jak w domu. I to jest coś, co ciężko jest oddać w słowach, dopóki tego nie doświadczysz tak naprawdę. Okej, bo kiedyś lataliśmy tam na urlopy, teraz inwestujemy. Czy naprawdę ta procedura jest aż tak prosta, że nie znając języka, alfabetu tajskiego, który można pomylić chyba tylko z gruzińskim ewentualnie i absolutnie jest nie do rozszyfrowania, czy ta procedura jest aż tak prosta do zakupu nieruchomości? Jest jedna rzecz, która najczęściej jakby powoduje u ludzi bardzo dużo pytań, ponieważ jest zupełnie inne prawo niż u nas w Polsce, ale jest to bezpieczne, tak? Tylko trzeba dobrze zrozumieć, o co chodzi z zakupem. Jeżeli chodzi o samą procedurę, po pierwsze nie trzeba fizycznie jechać, żeby zrobić zakup. To jest pierwsza podstawowa kwestia. Operujemy głównie w języku angielskim, taka jest prawda, że te umowy czasami są czysto po angielsku, ale na przykład bo jest umowa konstrukcji, umowa leasingu i za chwileczkę powiem dlaczego. Natomiast umowa leasingu zawsze musi być i po tajsku, i po angielsku, dlatego że ona jest rejestrowana w urzędzie. I to też jest bardzo ważny aspekt, bo tam nie ma czegoś jak księgi wieczyste, więc ten wypis po prostu z rejestracji leasingu, czyli najmu ziemi, który mamy od Thaja, jest kluczowy, bo jest taką naszą gwarancją po prostu tej własności, można powiedzieć. Fizyczny dokument. Fizyczny dokument, tak. I proces wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy to się decyduje na zakup, najpierw umowa rezerwacyjna, my kategorycznie zawsze rekomendujemy, ponieważ ja jestem tak jakby z mojego mindsetu, z mojego sposobu myślenia bardzo secure, tak? Czyli jakby lubię, jak wszystko jest bezpieczne, więc zawsze rekomendujemy i nie zdarzyło nam się, żeby żaden klient u nas tego nie zrobił, due diligence, czyli sprawdzenie ziemi, pomimo tego, że deweloper ma swoje
Nigdy nam się nie zdarzyło naszych deweloperów, których sprawdzamy, żeby ktoś nie miał negatywne. Czyli robicie double check taki? Taki double check robimy. Po prostu uważam, że jak ktoś wydaje na przykład 1 000 000 czy 700 000, no to te 3,5 tysiąca złotych to nie jest duża różnica, a dla własnego spokoju warto to zrobić. Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, po sprawdzeniu ziemi, następnie wchodzimy w umowy właściwe. To są 2 umowy, umowa konstrukcyjna i umowa leasingowa. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jako obcokrajowiec nie możemy być właścicielem ziemi w Tajlandii, tylko Tajowie mogą być właścicielami ziemi. Są różne sposoby na zakup nieruchomości. Jest cała masa, brzydko powiem, bullshitu po prostu w sieci. I tu właśnie się zatrzymajmy przy tym może na dłużej, bo to jest taka jedna z największych obaw polskich inwestorów, ale też właśnie obrośnięta wieloma mitami. Jakbyśmy się z tym rozprawili. Tak, i to jest bardzo ważny aspekt, który poruszasz, bo tych mitów jest cała masa, jest bardzo dużo, w ogóle przez lata ja zauważyłam, że w sieci nawet jak ktoś tam używa sobie ChatGPT i wrzuca sobie zapytania a propos prawa, to ma masę błędnych informacji w ogóle, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, więc na tym nie wolno polegać, ponieważ dużo było publikacji na temat zakupu nieruchomości w Tajlandii jeszcze zanim się prawo zmieniło i jeszcze gdzie pewne rzeczy przechodziły, jak ktoś chciał kombinować, nazwijmy to w ten sposób. Chociaż ja osobiście i tak lata temu na tą kombinatorykę nie poszła, ale to już jest kwestia indywidualna, jak ktoś chce. W każdym razie my zawsze rekomendujemy zakup, który jest zakupem oddzielnie, właśnie umowa konstrukcji na budynek, gdzie obcokrajowiec ma możliwość ten budynek 3 razy przedłużyć najem ziemi, na którym ten budynek stoi do 90 lat, czyli 30 lat. Absolutnie automatycznie się nie przedłuża to, trzeba za każdym razem zarejestrować najem tej ziemi od Taja w urzędzie, ale sumarycznie można mieć to przez 90 lat. Co jest ważne, my w umowach zawsze dbamy o upłynnienie nieruchomości, czyli możliwą sprzedaż bez zgody Taja, który jest właścicielem ziemi, spadek czy darowiznę. Przy sprzedaży te 90 lat się restartuje, więc płynność jakby rynku wtórnego jest bardzo dobra, a też podaż na tym rynku jest bardzo mała i każdy, kto mówi, a to ja sobie znajdę na rynku wtórnym, mówi, ja nie chcę czekać, zanim się to wybuduje, zaczyna szukać i wraca do nas po prostu, tak, bo mówi, jednak nie mogę nic znaleźć, ponieważ naprawdę ten rynek jest bardzo młodziutki, co też jakby pokazuje jego potencjał. Wracając do aspektów zakupu nieruchomości, bo jestem taka wielowątkowa, w tym procesie zakupu wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o leasing, czyli najem ziemi i nie mylmy go z polską dzierżawą, bo to nie jest to tożsame. Ktoś to kupował w innych lokalizacjach, gdzie rozumie leasing, bo tutaj Tajlandia ma bardzo dużo wpływów prawa brytyjskiego, więc bardzo ważne są takie general rules, które są po prostu w tych umowach. To umowa leasingu bardzo często jest taką umową, która jeżeli deweloper jest właścicielem ziemi, jest bardzo preferencyjna dla klienta. My nie możemy w umowie leasingu nigdy zagwarantować przedłużenia na kolejne 30 lat, ale mogą być promesy. Jeżeli ktoś daje gwarancję w umowie, to ta umowa jest nieważna, ktoś może stracić nieruchomość, więc jakby zrozumienie bardzo dobrze prawa lokalnego jest kluczowe, dlatego na przykład my jako pośrednik, który jest normalnym pośrednictwem polskim, jednym z elementów naszego pośrednictwa polskiego to o to dbamy, że jakby zobowiązujemy się, że my dbamy o poprawność umów i absolutnie nawet nie wchodzimy we współpracę z deweloperem do momentu, dopóki oni nie zgadzają się na nasze zapisy w umowach i to jest, wiemy, że jest masa ludzi, która sprzedaje, ale w ogóle nawet nie wnika w te umowy. I to jest mega ważne, żeby to zrozumieć, bo na przykład my jakby właśnie bierzemy dewelopera i to tego dewelopera sprawdzamy nie tylko pod kątem jakości konstrukcji, historii, opinii na rynku, który jest wbrew pozorom małym, bo tam jest tylko 60 000 lokalnych mieszkańców. I ci ludzie się znają, przedsiębiorcy, którzy są obcokrajowcami, znają się. To jest mały rynek, wbrew pozorom. No i co jest ciekawe, to właśnie w umowach nawet sprawdzamy, jeżeli deweloper nie jest tajem i nie jest właścicielem ziemi, albo nie kupuje ziemi i po prostu wynajmuje tą ziemię, to sprawdzamy nawet umowę między tajem a deweloperem, jakie są tam zapisy i czasami nawet wymagamy zmian w tej umowie. Tej pierwotnej żeby ona była bezpieczna z punktu widzenia potem właściciela, który jest finalnym właścicielem willi. I to jest bardzo ważne, bo prawnicy i administracja tajska to jest inny wymiar, to nie jest Europa. Ja już się nauczyłam, nawet właśnie stawiając cały rental management, że po prostu mam x opinii, wyjmuję z nich środek, potem weryfikuję, czy ten środek jest prawdziwy w innych miejscach, po prostu, żeby mieć valid, właściwą opinię, bo jeżeli proaktywnie o coś nie zapytasz, to tej informacji nie dostaniesz, nie? I to jest też inny aspekt, czego ludzie często po prostu nie rozumieją, idą do pierwszego lepszego prawnika, dostają jakąś informację i wydaje mi się, że jest wszystko ok, a nie jest ok. Wracając jeszcze do tej kwestii zakupu. My zawsze zakupujemy, jeżeli chodzi o tę umowę konstrukcji leasingu, bo to jest bardzo ważna rzecz, zawsze w umowie konstrukcyjnej dbamy o gwarancję jakby terminu oddania nieruchomości, kwestie, które są związane na przykład z karami za opóźnienia, z gwarancją na mury, tak? I czasami na niektórych deweloperów potrafimy mieć na 10-letnią gwarancję na mury. Jeszcze na chwilę zatrzymujemy się przy tych opóźnieniach, tak będę dopytywał może na każdym z tych etapów, czy są tam opóźnienia? Praktycznie ze wszystkich deweloperów, które znamy, tylko u jednego dewelopera raz było miesiąc
miesięczne opóźnienie tylko i wyłącznie dlatego, że od 10 lat była w końcówka listopada i początek grudnia taka najdłuższa, od 10 lat takich deszczy nie pamiętali i faktycznie były dosyć długie deszcze i po prostu w trakcie budowy się zastanawiają, musieli to poprawić. Ale to było jednorazowo, większość budów idzie dużo szybciej niż nawet byśmy chcieli, bo klienci mają orientacyjny plan płatności jest uzależniony od etapu budowy, a potem się okazuje, że muszą szybciej płacić, bo budowa idzie 30% czasu szybciej. Mówiłaś jeszcze o gwarancjach na mury? Tak, właśnie gwarancja na mury to jest kolejna rzecz, o której dbamy właśnie w umowach, najczęściej jest między 5 a 10 lat. No i bardzo ważny jest aspekt też jakby samej konstrukcji, tak, bo często ludzie patrzą, tam gdzieś mam taniej jakąś nieruchomość, to ją kupię, ale to są inne warunki klimatyczne niż w Polsce, tam masz bardzo dużą wilgotność, masz monsuny, masz wiatry i pogoda jest super cały rok praktycznie. Dla nas, ale nie dla murów. Tak, ale dla murów to zupełnie są inne warunki i teraz jakby to sustainability po prostu i to w jaki sposób jest zbudowane ta nieruchomość, to my nie chcemy, żeby ta nieruchomość za 10 lat musiała mieć generalny remont po prostu albo w ogóle się do wyburzenia będzie nadawała, tylko ona na te 30 lat albo i więcej powinna wystarczyć, oczywiście z jakimiś tam odświeżeniami, ale nie generalnym remontem, tak, więc jakby to jest kluczowe. Bo słyszałem właśnie o tym standardzie w Tajlandii, że oni dopiero jakby uczą się tych, nie wiem czy to są europejskie standardy, ale powiedzmy te standardów, które my znamy, czyli właśnie zabezpieczenia jakichś ścian, wentylacji, czyli takie podstawy wydawałoby się, jakieś rynny, zabezpieczenia dachu. Rynny nie zawsze są standardem, od razu mówię i czasami ludziom się wydaje, że będę miał zacieki na budynku. Ja widziałam całą masę budów, które nie ma w ogóle zacieków, nie mając rynny, ponieważ często te budynki, które są budowane, na przykład jeżeli one są na płasko, to one i tak są na dodatkowym podniesieniu, tak? Ze względu na to, że są po prostu pory deszczowe i to są 2 miesiące, jest trochę więcej deszczu, więc ten deszcz zazwyczaj on szybko wyparowywuje, ale weźmy sobie ten przykład z zeszłego roku, że akurat po 10 latach była super duża ulewa, no to potrzebuje być taka konstrukcja, która daje możliwość, że ten dom nie zostanie zalany, tak? Więc jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ja od razu podkreślę, że na samym Samui jest bardzo dużo ludzi, którzy na przykład Węgry, Francuzi, czyli Europejczycy bardziej jakby budują, nie tylko Tajowie. Mam akurat 2 deweloperów tajskich. Natomiast co jest ciekawe, jeden z tych deweloperów tajskich jest deweloperem, który ja uważam, że z portfolio deweloperów, których znam do tej pory, no to bym go oceniła w top 3 nawet, nie wiem, czy nie na pierwszym miejscu, bo jestem w szoku, jak weszłam na ich budowę, jak bardzo dobrze zmapowane są wszystkie media, poopisywane, zmapowane do systemów i wręcz wiele nawet europejskich deweloperów mogłoby z nich brać przykład, nie mówiąc o jakości konstrukcji, tak, bo to nie są, często ludziom się wydaje, Rajska Wyspa to takie papierowe domy, jak czasami się mówi, że w Stanach niektóre domy są papierowe, tak się ogląda, jak tam, tak, i to tam za chwilę się rozpadnie, to nie, to tutaj to masz, wiesz, porządne cegły, masz konstrukcje stalowe w środku, no i są to naprawdę porządne po prostu budowy. Nie zdmuchnie tego. Nie zdmuchnie tego. Są też deweloperzy, na przykład mamy takiego jednego węgierskiego dewelopera, który na przykład też robi izolację dodatkową, żeby się nie grzewał dom, na przykład myśli o tym, że w środku są panele ścienne, które się łatwo myje przynajmniej. Są takie rozwiązania, które per deweloper są troszeczkę inne. Jeszcze chciałam wrócić do tych aspektów prawnych, bo tego nie skończyłam, a to też jest dosyć kluczowe, zanim wrócimy dalej do konstrukcji, bo w tych aspektach prawnych, które uważam, że dla ludzi, którzy chcą mieć bezpieczny zakup, bardzo istotne, to też podkreślę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo bardzo często pojawiają się zakupy po prostu na albo spółkę tajską, które są nielegalne od ponad 2 lat. Tak, to też jest jedno z tych obejść, które często pojawia się w sieci. Tego jest bardzo dużo w sieci i to są bardzo, bardzo błędne informacje. Ja wiem, że są ludzie, którzy to sprzedają i nie będę tutaj rzucała nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale ja bardzo przed tym przestrzegam, bo odkąd się rządy zmieniły i no my realnie jesteśmy lokalnie na tej wyspie, tak naprawdę mamy po prostu zespół i tu i widzimy, co się dzieje i widzimy po prostu, jak się zmieniają aspekty realiów prawnych w Tajlandii, która się bardzo mocno za to wzięła i normalnie ktoś może sadzić nieruchomość, a są nadal pośrednicy, którzy w ten sposób sprzedają. Czyli tutaj na ekranie dajemy czerwoną pieczątkę MIT. Mocno czerwoną. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to czasami ktoś się cieszy, bo ja mam najem na 100 lat, umowę podpisaną leasingową na 100 lat, czy tam na dłużej, nie tylko na 30 lat, ale to są umowy, które nie są po prostu zarejestrowane w urzędzie, więc wystarczy, że jak ktoś, nie wiem, umrze, ktoś inny dostaje ziemię, albo w każdym momencie ktoś może zmienić warunki. Ta umowa jest bardzo słabą umową pod kątem takiego bezpieczeństwa wartości, którą ktoś musi płacić przez te 30 lat. Czyli taką umowę trzeba zarejestrować, tak, żeby była ważna i nie może być dłuższa niż 30 lat, czy może być dłuższa? Ona powinna być, jeżeli chodzi o leasing, 30 lat. Czasami u deweloperów, którzy na przykład mają własność ziemi, bo są deweloperami tajskimi, kupują tą ziemię i na przykład robią promesę na kolejne 60 lat, definiując na przykład wartość tego. Czyli tam jakaś korekta o inflację, coś takiego? Tak, albo nawet jakby robią już predykcję po prostu tego, ile to będzie kosztowało. Natomiast to jest istotne,
istotne, absolutnie w umowie nie może być gwarancja, bo jak jest gwarancja, to umowa jest nieważna. A czasami Polak sobie myśli, ja chcę mieć gwarancję, ile to, ale nie możemy mieć gwarancji. Bez gwarancji nie wezmę. Tak, a nie możemy mieć gwarancji, bo po prostu według prawa to by było bezprawne. Kolejna rzecz, którą też trzeba zrozumieć, jeżeli chodzi o właśnie ten rynek, to ja często mówię, czy naprawdę ktoś inwestuje na 30 lat, bo najczęściej to nie jest 30 lat, a rynek wtórny na tym rynku Kosamui jest bardzo malutki w tym momencie. Tak jak powiedziałam wcześniej, 18% może być tylko i wyłącznie zabudowane. Bardzo szybko rynek idzie do góry, jeżeli chodzi o wartość nieruchomości. Popyt po prostu tam szaleje od tych kilku lat, to jest jakiś ekstremum i to jest oddzielny duży wątek. A masz jakieś informacje, ile z tych 18% już jest zabudowane? Dokładnych nie. Prowadźmy tu jakieś scarcity. Ale to, co mogę powiedzieć, że na ten moment, jak popatrzymy sobie na wyspę, to wyspa najbardziej rozbudowaną część jest Czałek, czyli wokół lotniska i linia północna się bardzo fajnie rozbudowywuje i Donaton, czyli północny zachód, północny wschód. Południe jest takie bardziej dzikie, tam jest jeszcze trochę potencjału i od południa będzie budowany most, tak? I ten most jak się wybuduje, to wiadomo, że to południe też tam po prostu automatycznie się zabuduje. Natomiast jeżeli chodzi o scarcity, to tutaj od razu podkreślę cenę, bo czasami ludzie mówią, a dobra, to ja sobie poczekam ileś tam miesięcy, kupię na przykład za pół roku i ja mówię, no, zawsze możesz czekać, to jest twój wybór, to jest twoja decyzja i to jest okej, ja tutaj nikogo nie chcę puszować, ale na przykład mamy klientów, którzy nie podjęli decyzji, sprzedawaliśmy w lutym taką projekt 16 willi czy sypialnianych, który się tam około 15 dni wyprzedał praktycznie. I tak, bo tak realia tego rynku wygląda. To jest rynek dewelopera w tym momencie. Tutaj polscy fliperzy heavy breathing. Tak. To tam cena była super, bo cena była 950 000, 284 metry willa. Nie ma opcji, żeby w ogóle taki projekt dzisiaj znaleźć. Dzisiaj za 90-metrową albo powiedzmy 3-sypialnianą, weźmy nie 2-sypialnianą, 3-sypialnianą 130 metrów, ktoś już musi zapłacić na przykład 1 400 000, tak? Jaka różnica była czasu? Tutaj różnica była 5 miesięcy i co jest ważne, też inna lokalizacja, to też musimy wziąć pod uwagę, bo to było w lokalizacji Menam, tutaj bardziej bliżej Czałęgu, więc droższa ziemia w takiej części, to jest najdroższa ziemia, ale generalnie jakbym na przykład w tamtej lokalizacji miała znaleźć taki sam projekt, to minimum 200 000 po prostu już będzie więcej, nie? I jakby to jest faktycznie ten aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Patrząc na ten aspekt po prostu sam cen nieruchomości, to jest coś, co uważam, że powinno mocno człowieka zastanowić w momencie, kiedy mówi, odłożę sobie to w czasie, ponieważ nawet jeżeli czasami ludzie myślą, 30 lat, ja mówię, tak realnie za 30 lat, co będzie za 30 lat, nie? Jakby za 30 lat najczęściej to my już albo tą nieruchomość sprzedamy, albo nas już nie będzie na tym świecie, w zależności od w jakim wieku kupujemy. Właśnie, to trzymamy się tu na dłużej? Jak przełamujesz te obawy o własność? Znaczy, ja już wiem jak, ale w sensie, bo zgłębiałem temat, ale zastanawiam się jak właśnie i czy udaje się w ogóle to przełamać? Tak. Udaje się przełamać, sprzedaż mamy bardzo dużą i ja jestem w szoku w ogóle, ile osób rozważa Tajlandię i kupuje realnie tą Tajlandię, bo kupują od nas nie tylko i wyłącznie osoby, które znają Tajlandię, czy znają Koh Samui. Bardzo często są to osoby, które w ogóle nigdy w Tajlandii nie były. I ja, jak pierwszy raz rozmawiałam z takimi klientami, to się pytam, to skąd w ogóle pomysł na Tajlandię? Bo to mnie szokowało i często słyszę po prostu, że jakby mają percepcję i zrozumienie, czym jest Tajlandia, jak się tam żyje i każdy, kto jedzie do tej Tajlandii, praktycznie każdy, mówi, że to jest po prostu bardzo unikalne miejsce i bardzo dobre opinie ma tam to państwo pod kątem tego, jakie jest odczucie samego kraju. Czyli nawet jak nie byli, to zgadza się im później z tym, co słyszeli. Dokładnie. A też właśnie a propos Koh Samui, jak ktoś już był na Koh Samui, to się śmieję, bo to pożyczyłam od jednego z klientów, że Tajlandię się zwiedza, na Koh Samui się mieszka i ja się pod tym podpisuję, bo Koh Samui naprawdę jest mocno unikalne na tle jakby całej Tajlandii. Natomiast jakby wracając jeszcze do samych nieruchomości i cen i tego, co tam się dzieje, bo to też jest taki ultra ważny aspekt tej wyspy. Mówiliśmy tutaj o tym scarcity. Jeżeli chodzi o wyspę, jest kilka ważnych aspektów, które trzeba podkreślić. W 2024 roku rząd Tajlandii ogłosił, że ich celem jest uplasować Koh Samui w topie wysp globalnych, jako rajskie wyspy nie tylko turystyczne, ale też do życia. I ja jak sobie zaczęłam searchować, jak wchodziłam w ten rynek, byłam w szoku, ile raportów znalazłam, w których na przykład nawet polski magazyn po prostu wzięłam, patrzę, na 4. miejscu Koh Samui i się zdziwiłam na początku na wiosnę tego roku, gdzie były rajskie wyspy właśnie wypuszczone w magazynie właśnie travelowym. No i bardzo dużo takich znanych marek globalnych plasuje w takich top 3, top 5 po prostu Koh Samui już w tym momencie i jest wiele aspektów, które na to wpływa. Jeden z pierwszych aspektów to jest to właśnie, że rząd w momencie, kiedy ogłosił, że chce, żeby Tajlandia i Koh Samui było faktycznie w ten sposób widoczne globalnie. To trochę dopompował promocję. Trochę dopompował i nie wiem, na ile to są pogłosy,
pogłoski, na ile to jest prawda, ponieważ nie mam źródła, które powiem w 100% na pewno tak jest, no ale generalnie wydarzyło to się. Na HBO jest taki serial Biały Lotus, który nakręcił 3. serię na Koh Samui w Four Seasons, czyli no, topowym, luksusowym hotelu całą serię i samo to ogłoszenie, że 3. seria będzie na Koh Samui spowodowało, że na przykład na Hotels.com wzrosło o 88% wyszukanie samego Koh Samui pod kątem wakacji. Ja byłam w szoku, że w ogóle to tak działa, bo ja wiedziałam, że to może działać, ale nie wierzyłam, że aż tak. Jak na przykład Tajlandia też, ponieważ turystyka jest jednym z głównych ich zarobków, bardzo mocno trakuje, czyli śledzi ilość przyjeżdżających, do jakich domów przyjeżdżają, do jakich typów po prostu noclegów, bardzo mocno śledzą po prostu turystykę. Dużo danych zbierają, nawet na samym Koh Samui jest takie miejsce, na tym, gdzie raporty po prostu są zliczane. No i w maju wyszedł teraz właśnie podsumowanie raportu między 2024-2025 maj do maja, że turystyka wzrosła o kolejne 28%, więcej turystów przyjechało na wyspę. Jak reagują mieszkańcy lokalni? No bo 28% więcej turystów, to trochę już się robi To jest tłoczno. ciekawe, bo jak jesteś na tej wyspie, to tego nie odczuwasz. I dlatego, że ta wyspa nie jest tak bardzo, na przykład jak Gęsto zaludniona? Tak, nie jest gęsto zaludniona, nadal jest bardzo dużo takich dzikich przestrzeni, przez to tam, jakby to się tak rozkłada, że tego nie czuć na tej wyspie. Nadal wyspy nawet w najwyższym sezonie, który jest od połowy grudnia do połowy marca, możesz znaleźć w 3/4 wyspy puste plaże i to takie plaże, na których jesteś sam, albo może jest jedna osoba, może jest kilka. Nie wiem, czy to się wydarzyło w Tajlandii, ale pamiętam, że były takie plany, że mieli pozamykać niektóre miejsca turystyczne, ponieważ już za dużo było turystów. To na pewno nie jest tylko Samui. Okej, ale czyli tam nie ma tego zagrożenia, że nagle wyspa będzie zbyt oblegana i ze swojej willi będę widział turystów, którzy mi się rozbili w namiocie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Mówię tylko Samui, to jeszcze długa droga do tego. Ja uważam, że najbliższe 5 lat to będzie bardzo duża dynamika wzrostu, jeżeli chodzi i o development, i o popyt, i o wzrost wartości nieruchomości. Chyba że wyjdzie 4. sezon Białego Lotusa. Podobno na Sycylii, jak była poprzednia seria, to Sycylia do dzisiaj jeszcze to przeżywa. Ale to jest jeszcze jedyna rzecz, bo a propos tego, co zapytałeś, czy faktycznie jakby wyspa jest w stanie ten ruch przerobić, no to powiem Ci, co pod kątem infrastruktury się dzieje, bo na przykład terminal lotniczy, który jest międzynarodowym lotniskiem, który w ogóle sam w sobie jest urokliwy, jest teraz rozbudowywany, ponieważ już ja nieważne, czy lecę w niskim sezonie, czy w średnim, czy w wysokim, to zawsze mam pełny samolot i tak obserwuję, wiesz, to, co się dzieje, tak nie z tego, co słyszę, co obserwuję, ale jakby z takiego bycia tu i teraz w tym momencie. Też zbierasz swoje dane. Tak, i swoje dane sobie zbieram. Albo na przykład w średnim sezonie przejeżdżam na Koh Phangan, cała łódka po prostu turystów z torbami przejeżdżając czasami między Koh Samui na przykład a Koh Phangan, który nie ma lotniska. I co jest kolejną rzeczą? Oprócz lotniska, właśnie budowa mostu, no jak na przykład sobie porównamy do wyspy Penang w Malezji, która wybuchła po prostu kilkadziesiąt procent po prostu wzrostu wartości nieruchomości przy budowie mostu, no bo trafik, czyli jakby ruch się zwiększa, automatycznie jest dużo większa przepustowość, która Ci na wyspę może przyjechać. Bo to jest kolejny powód, który spowoduje wzrost wartości nieruchomości. Kolejna rzecz jest budowa teraz takiej nowoczesnej mariny, bo są mariny, ale one są takie bardziej tajskie, takie dzikie bym powiedziała, ale jakby jest cała masa łódek, która z tego korzysta. Jest to klimatyczne bardzo, natomiast nie ma takiej nowoczesnej, tak jak gdzieś tam od 20 lat się rozbudowywała Chorwacja, w której jest dużo nowoczesnych takich marin, no to tutaj dopiero taka powstaje. Na początku tego roku na wiosnę Koh Samui zostało dodane do kluczowego punktu, na którym się zatrzymują takie duże cruise shipy, żeby turyści też zwiedzili Koh Samui. Co wiadomo, że też jak z punktu widzenia tego, co rząd ogłosił, no to widać jakby, że strategicznie te rzeczy, wiesz, dochodzą jedna po drugiej, jeżeli chodzi o wyspę. No i też bardzo ważna rzecz dla mnie, którą ja widzę, to właśnie jeżeli chodzi o podaż, no bo zawsze jakby podaż, popyt, najprostsza matematyka ekonomii, jest bardzo duży popyt, bardzo dużo ludzi przyjeżdża na tę wyspę nie tylko turystycznie, ale przyjeżdża masa ludzi po prostu osiedlających się tam na stałe. Masz 5 nowoczesnych szpitali, masz międzynarodowe szkoły, które, żeby na przykład do tej szkoły się dostać, do niektórych z nich, no to 8 miesięcy wcześniej musi się zgłosić dziecko, bo jest już kolejka po prostu, bo tyle obcokrajowców, nie tylko z Europy, ale z Azji, przyjeżdża na tą wyspę i w niej osiada. Ja na początku nawet nie wierzyłam, jak słyszałam w pewne rzeczy, dopóki sama ich nie doświadczyłam, bo ja mówię, po co Malezja ma tam, po co Australia ma tam na wakacje przyjeżdżać, przecież mają sami pogodę. Nie? Tak jak myślisz jak Europejczyk, to co myślisz, no masz pogodę, po co masz przyjeżdżać na takie Koh Samui, no nie? Do dziś pamiętam, jak stałam przy jednym z kantorów i zaczęłam rozmawiać, bo ja mam tak, że zawsze networkuję, więc zaczęłam rozmawiać z chłopakiem, który został za mną, taki w średnim wieku też facet, no i on mówi, ja mówię, a skąd przyjechałeś, nie? No i tak zaczynamy, mówię, z Malezji. Z Malezji? Co ty tutaj robisz z Malezji? Po prostu na Koh Samui w Tajlandii. Ja mówię, nie no, Koh Samui to jest Koh Samui, to na Koh Samui się przyjeżdża dla Koh Samui po prostu, tak? I dla tego vibe'u i co ciekawe mi też powiedział, że jakby to odczucie, bo też często ludzie mówią Bali czy inne lokalizacje, to jest odczucie zupełnie inne wyspy pod kątem tej kultury i vibe'u miejsca, bo na przykład w Malezji nie masz na przykład pure buddystów, tak? Czyli tylko buddystycznego kraju. Tutaj masz czysto buddystyczny, więc ten
te odczucie tej kultury lokalnej jest zupełnie inne, nie? I to powoduje też właśnie to, wiesz, abstrahując od jedzenia i wszystkich innych aspektów, to jest coś, co ludzie bardzo mocno zauważają i tą klimatyczność też wyspy zauważają, tak? Więc jakby to jest kolejny aspekt. Przepraszam ci, przerwę. Umiesz w marketing, no. Bo ja już czuję, że to powinno się wydarzyć teraz, ten zakup. Ja już czuję, że za 2 miesiące to może być żal i pustka w sercu. Tak, to tak jeszcze troszeczkę mówiąc a propos tego, kto tam przyjeżdża, bo na przykład pokażę kolejny aspekt, no bo ja potrafię spojrzeć czysto emocjonalnie, czyli to jak z sercem mnie kupiła ta wyspa. Moje serducho tam jest faktycznie i typowo inwestorsko, czyli czysto matematycznie, bo mam umysł matematyczny. I jak wróciłam po prostu do Polski, to w ciągu miesiąca czasu wszystko złożyłam i w kolejnym miesiącu już ruszyłam ze sprzedażą. Nie? Tak to wyglądało i tylko się potwierdziły moje przewidywania. Strach cię puścić na wakacje, gdziekolwiek za granicę, w ładne miejsce, bo wrócisz z nowymi lokalami w portfolio. No wiem, jeszcze wiele się może wydarzyć. Ja zawsze jestem otwarta, tak? Natomiast też, co jest ciekawe, co chcę powiedzieć właśnie a propos samego Koh Samui, bo zobacz na przykład Four Seasons, Banyan, takie marki, które, Ritz-Carlton, tak? Takie marki, które po prostu, wiesz, wchodzą, oni mają bardzo dobry marketing, oni mają bardzo dobry research, oni dokładnie wiedzą, gdzie wchodzą, gdzie inwestują. Na przykład teraz Four Seasons rozbudowuje się wolnostojące wille, ma przepiękne w ogóle pobudowany tam hotel właśnie z takimi wolnostojącymi domkami, rozbudowuje kolejną część, tak? I to widać po prostu po tych inwestycjach, które dzieją się na wyspie, że to jest taki moment, ja często to, wiesz, porównuję do krypto, czy tego typu momentów, gdzie tam, wiesz, 2010, tak, że jak byś wiedział, że to jest ten moment i potrzebujesz wejść, to ja w ten sposób patrzę na Koh Samui i czasami ktoś mówi, bo tak daleko, nie znam prawa, wiesz, te aspekty gdzieś tam nie wiem, czy rozumiem i tak dalej i to ich troszeczkę martwi, albo że daleka droga, no to czasami są takie okazje, które albo podnosisz piłkę, albo pozostawiasz, potem żałujesz. I ja trochę tak na Koh Samui patrzę. To jest ten moment i ten odcinek, po którym widzowie absolutnie nie mogą powiedzieć, że nie zostali uprzedzeni. Tak. Czyli jak ktoś nie zarobił na krypto, to jest jego decyzja. Nie wszedł na falę nieruchomościową jeszcze przedcovidową, no to teraz jest ewentualnie szansa na Koh Samui. Zdecydowanie tak i wręcz nawet powiem, że jak ktoś rozważa inne lokalizacje w Tajlandii, bo też wiem, że jakby ludzie patrzą na inne lokalizacje, które mogą kojarzyć i znać, to uważam, że w Tajlandii, tak jak ja znam Tajlandię dosyć dobrze, bo ja w ogóle lubię bardzo Azję, tak? I Singapur, różne lokalizacje mam dosyć dobrze, że tak powiem, pozwiedzane, to nie uważam, że w jakiejkolwiek innej lokalizacji w Tajlandii jest taki potencjał wzrostu, nawet jeżeli ktoś inwestuje stricte na wartość nieruchomości, tak? Czyli nie patrzy na rental management, gdzie nawet z samego najmu my mamy bardzo dobre stopy zwrotu, gdzie one sięgają dużo powyżej jakby średnich, które najczęściej w lokalizacjach już dużo wcześniej znanych osoby znają, bo u nas jest takie od 13 nawet do 25%, ludzie mówią, nie, te 25% to skąd wy żeście to wzięli po prostu, że to jest niemożliwe, że to jest jakaś bańka marketingowa. I mówię, dobra, no to przejdźmy do szczegółów, tak? I jakby przejdźmy sobie przez te szczegóły. Jak przechodzimy przez szczegóły, to ktoś mówi, faktycznie, nie? Ale te szczegóły są tutaj kluczowe. Natomiast jakby wracając nawet jak ktoś nie patrzy bo są różni inwestorzy, na różne aspekty patrzą, więc nawet jak ktoś patrzy stricte na przykład na wartość nieruchomości, to nawet jakbyś miał na 5 lat zainwestować pod kątem wzrostu wartości nieruchomości i tak Ci się to opłaca. Te nieruchomości się spłacają przy najmie krótkoterminowym, bo w takich kalkulacjach po prostu robimy kalkulatory w przeciągu średnio od niecałych 5 do 7 lat. Jakby patrzymy na to całe portfolio, które u siebie mamy. Już mam 100% zwrotu. Tak, i nie dość, że masz 100% zwrotu, to abstrahując od stopy zwrotu z najmu, to jeszcze Ci rośnie wartość. Bo mówisz o samej stopie zwrotu z najmu, do tego jeszcze bonus aprecjacja nieruchomości. Dokładnie. Czy jesteśmy w stanie policzyć, składając stopę zwrotu z wynajmu plus aprecjację nieruchomości, bo mówiliśmy, że z samego najmu byłoby to około 5 lat. Po jakim czasie ta inwestycja zwróciłaby się? Weźmy sobie za przykład nieruchomość, która będzie jednosypialnianą nieruchomością, czyli najczęściej kupowane, jak ktoś chce mieć jak najniższy kapitał zainwestowany, sobie przetestować rynek, zanim wejdzie w większą ilość nieruchomości. Czyli zawsze potrzebujemy wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy kupujemy, to mamy tak najczęściej 12 miesięcy w umowie budowy, czasami jest ona szybciej oddawana. Potrafią się niektóre nieruchomości w 8 miesięcy wybudować, czy w 10 miesięcy wybudować. Przypominam, że to nie są apartamentowce, tylko wolno stojące wille, bo to jest bardzo ważny aspekt. To nie są apartamentowce, które się rozsypią, bo w rok ktoś to pobudował, a nie w 3 lata. Więc tutaj potem najczęściej rok, czasami jak są to właśnie na górkach, wysokich górkach budowane nieruchomości, to tam ze względu na tą kaskadowość to jest 15 miesięcy. Raz mieliśmy 18 miesięcy tak naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje, ale to takie dwupoziomowe, okrągłe wille. Ja nazywam je instagramowe wille, bo są naprawdę wyjątkowe. Natomiast
To jest ten czas, który musimy, powiedzmy sobie, odciąć od Nie bierzemy go momentu, pod uwagę. nie bierzemy go pod uwagę, tak. I następnie jak spojrzymy sobie na tą jedną sypialnianą, o której wspomniałam, że weźmy sobie ją jako benchmark takiego zwrotu z inwestycji, one się najszybciej zwracają, bo jest najmniejszy kapitał, a mają bardzo fajną wartość wynajmu, w którą też ludzie czasami nie wierzą, jeżeli chodzi o stopę zwrotu. Mówię, jakim cudem w Tajlandii, bo sobie myślą, 10 lat temu byłem w Tajlandii, płaciłem tam, nie wiem, 100 zł za jakieś bungalowa po prostu przy plaży i mówię, tutaj za 1000 zł czy 1000 z hakiem coś się wynajmuje w wysokim sezonie. I mówię, no to wejdź na Airbnb i poszukaj sobie tego Airbnb i zobaczysz, za ile się to wynajmuje, bo tutaj na Koh Samui przyjeżdża klient po prostu z dużym portfelem tak naprawdę i to jest premium, to jest wolnostojąca willa z basenem. Czyli doszliśmy do sedna, dlaczego wybrałaś Koh Samui. Przeanalizowałaś najpierw wartość klienta. To jest klucz każdego biznesu. Okay. No i teraz wracając do tego wątku, czyli zderzając tak, ten zwrot z wynajmu plus aprecjacja nieruchomości. I weźmy sobie przykład. Na przykład bierzesz sobie, weźmy willę, weźmy na przykład projekt, który wyprzedaliśmy za niecałe 600 000, tam było 588 000 w nieruchomość z białym montażem. Cały czas mówimy w złotówkach. W złotówkach, ja cały czas mówię w złotówkach, ponieważ nie chcę, żeby ludzie musieli przeliczać sobie z batów tajskich. Więc tutaj automatycznie weźmy sobie dla uproszczenia 600 000. Mamy 600 000 i mamy średnio wzrost 20%, to jak mamy 120 000, mamy razy 5 lat, to mamy ile? 600 000, tak? I to jest tylko i wyłącznie sama wzrost wartości nieruchomości. Jeżeli byśmy mieli, a ja zakładam, że 5 lat utrzymamy taką bardzo dużą dynamikę po prostu wzrostu wartości nieruchomości, patrząc co się dzieje na wyspie, popyt / podaż, potem zwolni po prostu, no patrząc na ekonomię różnych rynków, tak? Też nie robiąc po prostu bańki, no bo to bańka zawsze jak coś szybko rośnie, no to potem się stabilizuje, prawda? Więc jest jedna rzecz, a jak sobie policzymy na przykład w przychód z wynajmu, to taka willa jest w stanie zarabiać, weźmy sobie minimum nawet 150 000 rocznie. W założeniu, że sobie klient też przyjeżdża jakiś czas, po prostu w tej willi jest. Podam Ci przykład, jeżeli chodzi o wynajem, jeszcze wracając, jakby za chwileczkę podsumujemy sobie po prostu ten zwrot, ale podam Ci przykład, bo to jest coś, czego czek nie zobaczy, a co się dzieje. Na przykład wille, które już są pobudowane z inwestycji rok temu sprzedawanej, które mają 3 sypialnie i na przykład rok temu wynajmowały się na placu budowy. To ludzie mi nie wierzą po prostu, ja nie wierzyłam w to, dopóki tego nie zobaczyłam, że rodziny potrafią na długoterminowy najem wziąć po prostu willę na jednym wielkim placu budowy i 3 razy tą sytuację widziałam na początku i siedziałam tak, bo na przykład 40 willi się Ci buduje albo 20, 1, 2, 3, w drugim miejscu było 5 pobudowanych, a ja na przykład miałam jedną zarezerwowaną na nagrywki, na reklamy i nie zdążyłam wylądować i deweloper mówi, no przepraszam Cię najmocniej, ale już wybogali mnie, żeby wziąć tą willę, nie? I ja mówię, really? Po prostu w szoku, tak, plac budowy. I na przykład na placu budowym taka 3-sypialna willa wolnostojąca potrafiła się wynajmować na przykład za 12 000. Teraz ta sama willa na skończonej budowie, dosłownie informacja sprzed 2 tygodni, wynajęła się za 28 000 za grudzień, gdzie masz połowę niskiego sezonu, połowę wysokiego sezonu, bo połowa grudnia to jest jeszcze pora deszczowa, nie? I mówię w polskich złotach, tak? Więc czasami nawet jak ktoś sobie popatrzy na przykład na ten najwyższy sezon, te 3 miesiące, to może zrobić na tym naprawdę bardzo dobre pieniądze, bo ta sama willa może się wynająć, ten przestrzał na przykład takiej 2- czy 3-sypialnej willi jest od 1000 hakiem do nawet 3000 za dobę w najwyższym sezonie i w najwyższym sezonie zapomnij o tym, żeby znaleźć coś do noclegu. Ale mówię, że średnio rocznie około 150. Policzmy 150 000, tak. To 20 wzrost wartości, czyli mamy 270, to powiedzmy, że 2 lata z hakiem, doliczamy ten jeden na wybudowanie, czyli po 3-3,5 roku. Nawet z górką weź 4 lata, nie? I tu wracamy do głównego wątku, czyli tej obawy o 30 lat mam właściciel, jestem właścicielem ziemi, tak. Czyli teoretycznie mogę na tym zarobić 7 razy. Prosta kalkulacja. Czyli jest to bardzo ważna rzecz, którą też zawsze bardzo podkreślam, jak ktoś już patrzy na podatki, wszystkie aspekty po prostu, wszystko co musi zapłacić. Jeżeli chodzi o Tajlandię, tutaj wrócę do najmu i do podatków, to jeżeli chodzi o podatki, najlepiej się opłaca sprzedawać po 5 latach, więc ja zawsze mówię, jak inwestujesz, minimum na 5 lat zainwestuj, tak? Bo możesz oczywiście sprzedać wcześniej, natomiast będziesz miał wyższy pod kątem, bo tam są 3 składowe podatki, które płacisz od sprzedaży nieruchomości. Najbardziej się opłaca kupować na osobę indywidualną, nie na podmiot prawny, no bo jako podmiot prawny też zabrałam x interpretacji prawnych z Polski, z
z Tajlandii, no to wiem, że generalnie pierwszeństwo ma po prostu to, jak mapujesz podmiot prawny polski do podmiotu prawnego po prostu w Tajlandii, więc najczęściej skończysz z 20% podatkiem korporacyjnym. Dla osoby indywidualnej tak naprawdę maksymalnie osoba zapłaci 15%, nie będąc rezydentem, bo też musimy wziąć pod uwagę, czy jesteś rezydentem, czy nie jesteś rezydentem, więc jeżeli nie jesteś rezydentem, to jest 15%, tak naprawdę jeżeli jesteś rezydentem, to się to zmienia, bo to jest progowo od 5, 10 i idzie po prostu coraz wyżej, nie? Więc jakby to są takie ważne aspekty. Natomiast ważne, że Tajlandia z Polską nie ma podwójnego opodatkowania, więc najpierw płacisz w Tajlandii, potem w Polsce nic nie płacisz. Mamy klientów, którzy kupują na fundację rodzinną też, więc też mamy pod to interpretację, bo to też dla mnie była pierwsza podstawowa rzecz. Mówię, my to pokrywamy, my to zrobimy, załatwimy, sprawdzimy po prostu, jak to wygląda, czy się mapuje to do fundacji, które są w Tajlandii, więc też mamy to pokryte, natomiast najczęściej właśnie osoby kupują jako osoby prywatne i też ważny aspekt pod kątem kosztów utrzymania willi i tego, jak to wpływa na ROI, czyli właśnie na stopę zwrotu. Mówisz o kosztach takich comiesięcznych, czy mówisz o kosztach eksploatacji budynku i napraw ewentualnych? Mówię o comiesięcznych, tak? Bo jakby my też podchodzimy do tego w taki sposób, że większość naszych klientów tak naprawdę nie będzie latać tam co chwilę, taka jest prawda, tym bardziej, że najczęściej ten lot jest kilkunastogodzinny, jak już lecą. Po tym odcinku nie wiem. Mam nadzieję, że tak. To, co jest takie unikalne, jeżeli chodzi o Tajlandię i szczególnie przy tych willach wolnostojących, to jest to, że klient najmujący, on płaci za rachunki za wodę, za prąd. To nam odchodzi w ogóle. To jest bardzo unikalne, bo rzadko kiedy tak jest. Nie to, że się przepisuje na niego, tylko po prostu dostaje informacje. Po prostu my jako firma zarządzająca najmem spisujemy liczniki na wejście, na wyjście i to jest coś, co ten klient po prostu musi pokryć. Czasami ktoś pyta, a co jeśli ktoś tego nie będzie chciał pokryć, nie? No bo nie masz tego wcześniej opłaconego. To już taki troszeczkę delikatny aspekt, ale powiem to. Tajlandia, pomimo tego, że to nie jest Ameryka Południowa, w której masz wrażenie państwa takiego policyjnego, że chroni tych turystów, bo tam nie ma takiej potrzeby, no ale jeżeli na przykład ktoś by Ci faktycznie tego nie pokrył, to wystarczy jeden telefon i ktoś nie wyleci z lotniska na przykład, nie? Więc jest to taki ważny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Tam jest bardzo duży szacunek do usług, do poszanowania swojego prawa po prostu jakby nawzajem. Natomiast faktycznie klient najmujący pokrywa media, natomiast to, co potrzebujemy wziąć pod uwagę, no to oprócz sprzątania willi, no to standardowo sprzątanie basenu, ogrodu, który robimy co tydzień, pest control, który akurat nie musi być aż tak często robiony, natomiast najczęściej ludzie rekomendują raz w miesiącu, ale w tych terenach, gdzie są wille, gdzie często to są ochronione osiedla, gdzie utrzymywane są części wspólne, oświetlenia, i to są te czysze, które na przykład właśnie to pokrywają, internet, śmieci, tego typu rzeczy, które trzeba po prostu jakby wyliczyć i które zawsze są wliczone, no to nie doświadczysz w ogóle tego. Tam naprawdę żyjesz na poziomie takim europejskim, ale w klimacie, wajbie, przepysznym, tanim jedzeniu, bo jednak Tajlandia, a szczególnie Koh Samui, to ma takie 2-3-krotnie tańsze koszty życia niż w Polsce. Wróćmy teraz do obaw inwestorów. Jakie jeszcze są obawy inwestorów? Bo wymieniliśmy sobie tę główną, ten leasing ziemi na 30 lat. Co jeszcze najczęściej pojawia się w tym obszarze? Za chwilę pokryję bardzo ważną kwestię a propos deweloperów i w jaki sposób ich wybieramy i jak można ich sprawdzić, bo to jest coś, co się bardzo często pojawia i chcę też wyjaśnić, z czego to wynika, że często nawet dewelopera nie można w sieci znaleźć, co od razu budzi dużo obaw. Boi się, że mu wystawią złe opinie na Google? W ogóle się o tego nie obawia, bo tutaj jeżeli chodzi o tych deweloperów, to od razu podkreślę, że to wynika z tego, co się dzieje w tym momencie na rynku. Na Koh Samui to jest w tym momencie rynek dewelopera, więc popyt jest bardzo duży, bardzo szybko schodzą te nieruchomości. Faktycznie patrząc na tych deweloperów, to co może wzbudzać jakby wątpliwości u osoby kupującej nieruchomość, no bo naturalne w Europie jest, że sobie możesz wyszukać opinię, informacje o deweloperze, a tam ci deweloperzy mówią, no ale po co mam? Oni na nas patrzą, kurczę, może byście zbudowali stronę, sugerujemy, żeby ktoś mógł Was znaleźć. Nawet czasami klient gdzieś wyszuka, na przykład mamy takiego dewelopera, który ma stronę tylko na Facebooku i jak taki jest wnikliwy klient, to tam wyszuka sobie tego dewelopera, wyszuka jakiegoś maila, wyśle maila i czeka na odpowiedź na maila i mówi, bo oni mi nie odpowiedzieli tam w 24 godziny. Bo tak, dobra, i my musimy się zgłosić do dewelopera, poprosić go, żeby znaleźli tego maila, odpisali na tego maila, żeby on widział, że to jest faktycznie deweloper, który istnieje. I to się może wydawać kuriozalne i głupie wręcz, że tak powiem, jak ktoś patrzy na to z boku, no jak ktoś może tak funkcjonować. Natomiast jak ktoś pojedzie, trochę pobędzie na tej wyspie, zobaczy jak to realnie faktycznie tam wygląda i że te budowy mają miejsce, że one się dzieją. My nawet robimy po prostu w tym procesie budowy raporty swoje własne, poza raportami dewelopera z budowy. Przed każdą transzą sprawdzamy, czy faktycznie jest ten etap, czy to już zostało skończone, tak? Jakby mamy tą pieczołowitość, no to czasami ktoś, kto jest taki bardzo bezpieczny w swoich decyzjach, może to dla niego być wyzwanie, natomiast faktycznie my od razu uprzedzamy i tłumaczymy, z czego to wynika. Ten deweloper nie czuje takiej potrzeby. Oni często jedyna rzecz,
rzecz, którą robią ci deweloperzy, nawet ci europejscy, którzy tam siedzą na przykład 20 lat i już nasiąkli tym lokalnym vibe'em slow life'u, to oni po prostu mają sobie coś takiego, że oni może wydrukują jakiś katalog, wyślą jakieś takie kluczowe, podstawowe informacje i nawet jak się pójdzie na przykład jakaś nieruchomość do jakiegoś lokalnego agenta, który w ogóle nie sprawdza tych umów bardzo często, to ja byłam w szoku, bo nie wierzyłam, że tak może w ogóle wyglądać standard obsługi. Nawet właśnie Ola, która tutaj z nami też jest, to sobie testowała, że na przykład możesz wejść do agenta lokalnego, porozmawiać i na przykład dosłownie to jest historia jednego z naszych klientów, który nam opowiedział własną nawet, to już nawet nie opowiem swojej, tylko jego, że zadał pytanie o metraże basenu, które nie były przygotowane w katalogu, a agent mu zadał pytanie, a po co się o to pytasz, albo bierzesz, albo nie. Ja po prostu jak coś takiego słyszę, to w Perszu, gdzie normalnie ciężko mnie zatkać, to po prostu zatkało mnie, jak coś takiego usłyszałam, jak można tak komuś odpowiedzieć, nie? Patrząc na aspekt deweloperów i to, że osoby z jednej strony chcą sprawdzić dewelopera, wiedzieć, że deweloper jest porządny, ja podkreślę właśnie tą bardzo ważną rzecz, którą wcześniej mówiłam a propos tego, że my rozpoczynając współpracę z deweloperem, nie sprawdzamy go tylko na poziomie, że sprawdzamy jego dotychczasowe budowy. Zdarzało nam się nie tylko odmówić deweloperom o słabej opinii, ale deweloperom, którzy nie mają doświadczenia w budowaniu na wyspie, przyjeżdżają i po raz pierwszy budują. Ja uważam, że ktoś, kto jest obcokrajowcem, przyjeżdża na wyspę i buduje, nie mając doświadczenia w lokalnej kulturze i w budowie w tych warunkach klimatycznych, uważam na takie inwestycje po prostu, tak? I potrafię po prostu ich odmówić do momentu, dopóki ta osoba nie będzie miała doświadczenia, nie będzie miała historii, bo uważam, że tam jest również potencjalne ryzyko dla klienta. Kolejna rzecz, na którą patrzę, to i to, o co ludzie często pytają, no bo jednak jest jakaś odległość, to nie jest tak, że wskoczę sobie w samolot w godzinę, jestem na miejscu, więc często osoby zajęte, które mają ten kapitał i inwestują, jest dla nich też bardzo istotne to, czy wszystko faktycznie ja mogę mieć w jednym miejscu, czy wszystko mogę mieć pokryte, czy ja będę musiał sam się teraz bawić w wyposażenie, czy w jakieś inne aspekty związane z wynajmem, naprawami, czy czymkolwiek innym, tak? Bo są różne typy zarządzania najmem, wiem, że są osoby z różnymi doświadczeniami. No i tutaj właśnie wchodzimy w ten aspekt, co się dzieje w momencie, kiedy willa jest zbudowana. Więc my de facto zawsze bierzemy inwestycje, które dają opcję wyposażenia przez dewelopera, ale i tak mamy backupowo swoje opcje jakby wyposażenia. Czyli wy już jako wy oferujecie, nie to, że u dewelopera ileś pakietów do wyboru, tylko wy już macie... Dokładnie, więc klient może zdecydować się na to, co rekomenduje deweloper i co robi deweloper, może z tego nie skorzystać, bo to jest najczęściej dodatkowa opcja po prostu, za którą płaci, może skorzystać z wyposażenia z naszego ramienia, oczywiście wtedy też jakby potrzebuje zapłacić za ten czas, bo jeżeli nie bierzesz gotowego pakietu, no to po prostu tylko chce mieć bardziej indywidualne podejście, no to za ten czas też potrzebuje zapłacić, bo trzeba to wszystko znaleźć, pojeździć, ale co jest od razu powiem bardzo fajne, jeżeli chodzi o Azję i jeżeli chodzi o Tajlandię, jest tam cała masa przepięknych rzeczy w drewnie, porządnych, dużo tańszych niż u nas, jak popatrzymy na przykład na stoły, krzesła, takie z porządnego drewna, no to u nas czasami no, dużo więcej za to trzeba zapłacić niż tam. Więc jest cała masa takich super przyjemnych, jak ktoś lubi takie designerskie, fajne rzeczy, to ja jak jechałam za pierwszym razem, tak patrzyłam, o, to taki sklepik, to taki, oglądałam, bo już to wszystko powystawiane na zewnątrz i po prostu przepiękne rzeczy. Tak? I tak kupiłam pierwszą willę na Koh Samui, bo nakupiłam tyle tych mebli, nie było gdzie ich trzymać, trzeba było kupić postawić, tak. W każdym bądź razie tak, wyposażenie jak najbardziej jakby jesteśmy w stanie ze swojej strony dać, jak również to, co zawsze robimy, bo w momencie, kiedy klient po prostu przechodzi z nami do zarządzania najmem, bo najczęściej klienci chcą już mieć to wszystko w jednym miejscu, po polsku, nie bawić się po prostu w inny język, to faktycznie następnie po prostu wchodzimy ja to nazywam taki pakiet turnkey and home staging, tak? Czyli turnkey, czyli takie pod klucz, wszystkie jakieś ręczniczki, pościele, wszystkie rzeczy, które szklaneczki, nie szklaneczki, wszystko, co jest potrzebne po prostu, żeby osoba wynajmująca willę faktycznie z tego mogła skorzystać. A home staging, no to upiększenie tej willi, tak? Bo ja mam bardzo duże poczucie takiej jakby estetyki, moja partnerka również i wiemy, jak mega ważny jest visual pod kątem wynajmu i jak mega on dużo robi w momencie, kiedy ktoś w marketingu, no to jest mega, mega ważna rzecz i to ona potrafi zupełnie zmienić postać rzeczy pod kątem ceny wynajmu tej nieruchomości. Więc też po prostu wręcz wymagamy tego od osób, żeby jeżeli chcą wynajmować tą willę i chcą, żeby ona się dobrze wynajmowała, żeby ona dobrze zarabiała, no to ten poziom inwestycji w stosunku do tego, ile ona może zarobić, to jest śmieszne, że tak powiem. I też na przykład ktoś bierze pakiet większych mebli od dewelopera typu kuchnie, łóżka, szafy, tak?
a chce właśnie tylko takie doposażenie, to też mamy takie pakiety doposażenia. Jeszcze tu jakbyśmy się na chwilę przy tej obsłudze najmu zatrzymali, czyli jaki jest koszt takiej usługi? Wy ją oferujecie, czy macie tam operatora zaufanego? My ją oferujemy, de facto firma, z którą zaczynaliśmy, teraz to zmieniamy ten setup, ponieważ ja challenge'owałam, czyli podważyłam wiele kwestii jakby pod kątem tego, jak to operacyjnie zorganizować, bo Tajlandia, jeżeli chodzi o administrację, troszeczkę szerzej odpowiem, ale to jest ważne, żeby to zrozumieć, z czego to wynika. Na przykład banki w Tajlandii, teraz wyobraź sobie przychód, który przychodzi z najmu, no to banki w Tajlandii, na przykład jak wejdziesz do banku online, to nie widzisz tytułu przelewu pełnego. I teraz wyobraź sobie, dobra, masz tam pośrodku payments na przykład przez Stripe'a czy inne rozwiązania i na przykład operacyjne funkcjonowanie z bankami, że każdą jedną rzecz musisz iść do po prostu oddziału i załatwić, gdzie jak wiesz, jak Polska funkcjonuje w dzisiejszych czasach, to po prostu od razu ból głowy jest, tak? Więc jakby na pewno cały serwis pod kątem czyszczenia basenów, bez kontrol, no, cały ten serwis to jest przez Tajów robiony na miejscu po prostu i mamy od tego po prostu oddzielnie spółkę tajską, a oddzielna spółka polska, która zajmuje się bardziej częściami związanymi właśnie z marketingiem, gdzie ja wiem, że mam pewien poziom po prostu tej pracy, który nie jest poziomem tajskiej odbijanki, komunikacji po prostu i standardu, który jest zupełnie inny niż u nas. Na poziomie na przykład sprzątania, napraw mamy bardzo fajny skład, bardzo fajny zespół, ale mamy też superwizory polskie, bo wiemy jak bardzo, ten proces jest inny niż w Polsce, on po prostu jest inny i nawet powiem Ci taki typowy Taj, ktoś to zna Tajlandię, to mówię, no, oni nie są tacy super czyściutcy jak my, tak? Albo no nie wszyscy u nas, ale duża część ludzi, tak? No i dla nas na przykład nawet nauczenie, jakie mamy wymagania co do standardu, na przykład czystości, nawet wiesz, proces jak czyścisz toaletę, do tego stopnia po prostu jest kluczowy, bo dla nich nie jest oczywisty, nie? Więc jakby, więc mamy obsługę po prostu, jeżeli chodzi o cały serwis faktycznie w Tajlandii, jeżeli chodzi o marketing, promocję i te aspekty takie bardziej IT, to jest zespół po prostu tutaj po stronie polskiej. No i to, co jest kluczowe, to jeżeli chodzi o, bo zapytałeś też o fee, z tego co rozumiem, tak? Więc patrząc na procent najmu, on jest zależny oczywiście, czy to jest krótkoterminowy, czy długoterminowy najem, przy długoterminowym to jest 10%, przy krótkoterminowym zaczynaliśmy od 15%, ale wchodzimy teraz już na 20%, biorąc pod uwagę po prostu ilość rzeczy, które faktycznie robimy, bo my nie tylko i wyłącznie gdzieś tam wystawiamy oferty, ale dużo robimy w tej ofercie w porównaniu do ofert agencji, które zajmują się zarządzaniem najmem na wyspie i uważam, że jesteśmy dużo tańsi, wbrew pozorom do tego za każdą jedną rzecz, którą sobie naliczają na przykład agencje, które robią zarządzanie najmem na wyspie, a jak mało temu klientowi za to proponują w porównaniu do tego, co my robimy, bo my faktycznie robimy wszystko od A do Z, oprócz pozyskania klienta, sprzątania ogrodów, czyszczenia basenów, no, akurat ogrody, czyszczenie basenów to są dodatkowe koszty, które kalkulujemy normalnie w kalkulatorach, natomiast tak samo jak pest control, ktoś chce przez nas załatwiać ubezpieczenie, które zawsze wymagamy też przy zarządzaniu najmem, jak ktoś by chciał mieszkać, nie musi, to już jest jego wybór, tak, ale przy zarządzaniu najmem to też jakby zorganizowanie ubezpieczenia, wszystkie naprawy, a nawet rozliczenie podatkowe z lokalną księgowością, która musi to rozliczenie podatkowe zrobić, to też mamy to zorganizowane z firmą, która ma kapitał brytyjski, która robi to porządnie, gdzie też mamy ich sprawdzonych, więc tak, żeby osoba, która do nas wchodzi faktycznie, mówię, kupuje, organizuję, dowiaduję się i mam spokój i tylko raz na miesiąc wpada mi kasa. Czyli organizujecie samograje takie. Tak, prawdziwy, zawsze się śmieję, że nawet inwestycje w nieruchomości niby się mówi pasywny dochód, ale jednak w jakimś stopniu się potrzebujemy zaangażować. Tutaj faktycznie naszym celem jest ułatwienie człowiekowi życia, tak żeby on faktycznie mógłby być nazwany pasywnym, tak? Żeby mu się Tajlandia nie kojarzyła z bólem głowy, tak? Tych rozliczeń i wszystkich formalności. I tu jest też ważna rzecz, bo wcześniej poruszyliśmy kwestię, ile faktycznie właściciel może być willi, bo często, to jest częste pytanie, które się u nas pojawia i od razu powiem, że my nie funkcjonujemy w modelu kondo, tak? Że na przykład ktoś może być tam 2 tygodnie na przykład w roku w swoim apartamencie, to jest typowo właścicielska willa. Chcesz być tam 2 miesiące, jesteś 2 miesiące, chcesz być pół roku, jesteś pół roku, tylko odpowiednio wcześniej trzeba zarezerwować po prostu ten czas, żeby ta willa nie była dostępna do bookingu i żeby nie było tak, że chcę przyjechać, a tu mam nagle booking, tak, jakby w tym miejscu. No i my mamy po prostu procent od przychodu, tak, czyli jakby jest przychód, jest koszt, nie ma przychodu, nie ma kosztu. Wiadomo, że jak ktoś na przykład sam mieszka w willi i chce, żeby mu robić dalej sprzątanie ogrodu i pozostałe rzeczy, które są takim normalnym utrzymaniem willi, no to normalnie też się dzieje. To były koszty związane z zarządzaniem najmem. Jakie jeszcze są koszty okołozakupowe przy nabyciu nieruchomości na Koh Samui? Kluczowa kwestia, bo faktycznie tego nie pochyliśmy na samym początku, jak mówiliśmy o cenach nieruchomości, bo jak mówiłam o cenach nieruchomości, to mówiłam o zakupie nieruchomości najczęściej z białym montażem. Natomiast jeżeli chodzi o
to, co jeszcze potrzebujemy uwzględnić, co zawsze jakby kalkulujemy w kalkulatorach u nas, to są wszystkie właśnie te okołozakupowe koszty związane z due diligence, czyli sprawdzeniem ziemi. To jest najczęściej, mamy dosyć dobrą stawkę wynegocjowaną u, moim zdaniem, najlepszego dostawcy na rynku, bo przetestowaliśmy je trochę już ich przetestowaliśmy, a duży wolumen im przynosimy, więc dobrą stawkę wynegocjowaliśmy, więc to wychodzi jakieś 3700 zł tak naprawdę za due diligence. Dodatkowo, ponieważ tak jak powiedziałam, my też zajmujemy się i pomagamy w tym, żeby zarejestrować leasing w tym procesie po prostu po umowie konstrukcyjnej i leasingowej. Najczęściej ta rejestracja leasingu, wracając do procesu zakupowego, jest na sam koniec budowy. I wtedy często jest tak, że pozwolenie na budowę, czasami się klienci dziwią, bo pozwolenie na budowę jeszcze patrzę, że w procesie będzie załatwiane, bo jak jest rejestracja leasingu na sam koniec, to często pozwolenie na budowę jest jeszcze imienne, bo to jest dodatkowe zabezpieczenie, które my chcemy, żeby było imienne na klienta, który faktycznie tą willę kupuje, które się dzieje po umowie konstrukcji i umowie leasingu. I tam było pozwolenie na budowę, ale na dewelopera. Tak, dokładnie, a my dodatkowo chcemy, żeby ono było po prostu jakby na klienta. Najczęściej deweloper za to dodatkowo nic sobie nie każe płacić. Czasem zdarza się tak, raz tam się zdarzyło, że deweloper chciał za to dodatkowe pieniądze, ale to po prostu my zawsze patrzymy jak najbezpieczniej dla klienta, tak? Więc to jest ten ważny aspekt. Mamy też jednego dewelopera, który robi rejestrację leasingu de facto od razu po umowie konstrukcyjnej i leasingowej, ale wielu deweloperów się tego obawia, dlatego że nie chce, że takiej sytuacji, gdzie klient nie zapłaci transz, bo też ważny aspekt to jest, często też ludzie pytają, jak wyglądają płatności, czy jest kredytowanie. Nie ma kredytowania w Tajlandii, obcokrajowiec nie może dostać kredytowania. Deweloper, który jest na rynku dewelopera, który ma taki jest popyt, mówi, czemu ja mam finansować komuś płacenie przez 3 lata za tą nieruchomość, jak ja ją z roku wybuduję. Czy większość odbywa się gotówką? Większość gotówką i ona jest w ramach transz w czasie trwania budowy. Te transze są w zależności od dewelopera od 4 do 7 transz najczęściej. No, raz tam nam się zdarzyło nawet, że wynegocjowaliśmy, że to było 8 transz. Cała kwota nieruchomości jest rozbita na 4 do 7 zazwyczaj. Dokładnie. I ta opłata rezerwacyjna najczęściej to jest 5 do 10%. Potem pierwsza transza po umowach właściwych jest in minus oczywiście rezerwacja. W zależności od dewelopera najczęściej to jest około 20-30%. Te 30% jest najczęstsze, tak? No i potem jest to rozłożone po prostu. Równomiernie. Tak. I co jest kluczowe, jakby wracając bo tutaj rozmawialiśmy o transzach, ale wracając do kwestii kosztów zakupu. Więc dużo deweloperów się obawia tego, że żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś nie płacąc tych transz, byłby w takiej sytuacji, że na przykład przestanie płacić transze, umowa już jest zarejestrowana, leasing na klienta końcowego i to deweloper ma wtedy problem. I też potrzebujemy to zrozumieć, tak? Bo nie chcemy mieć willi niedokończonej, nagle właściciel willi znika, nie zrobi od sprzedaży do kogoś innego przerejestrowania leasingu, do czego on wówczas jest potrzebny. No i jest problem. Nie? Więc jakby to też dlatego też ta rejestracja leasingu bardzo często jest tuż przed odbiorem willi, przed odbiorem, póki jeszcze tak naprawdę jest ten proces jakby powiedzmy budowy, tak? No ale też i czas chyba dopiero wtedy płynie, tak? Tego 30 lat. Zależy, bo czasami jest tak, że leasing, na przykład jak deweloper nie jest właścicielem ziemi, to są wszystkie te kluczowe aspekty, nie? Więc jeżeli deweloper nie jest właścicielem ziemi i deweloper de facto już robi leasing ziemi od jakiegoś innego taja i robi subleasing dla właścicieli willi, to jemu już to leci. Na przykład umowa leasingu jest na 29 lat. Okej, czyli ten subleasing nie może być dłuższy od leasingu, no bo to jest najczęściej tak jest, tak, najczęściej tak jest, ale 99% po prostu mamy na 30 lat, bo faktycznie tak jest liczony przez dewelopera i on ma tak umowy po prostu przygotowane też z osobą, która leasinguje, ale też mamy dużo nieruchomości, w których na przykład jest deweloper właścicielem ziemi, albo ma umowę, która obliguje do zakupu ziemi w trakcie trwania budowy na przykład i ma subleasing, który potem przechodzi w zakup po prostu tej ziemi. A mamy nawet jeden projekt, w którym deweloper nam się zobowiązał do tego, że jeżeli po 30 latach jakby nie przedłużył leasingu, to odkupi po cenie rynkowej willę. Raz nam się to udało nawet wynegocjować, nie? Bo my zawsze stoimy po stronie klienta. Ale wracając do kosztów zakupu, o których rozmawialiśmy, więc jeżeli chodzi o koszty zakupu, to ta rejestracja leasingu, która jest w urzędzie, to jest koszt za prawnika lokalnego, który to robi w imieniu, bo tutaj działamy na pełnomocnictwach w imieniu właściciela willi. Te umowy fizycznie potem są wysyłane oczywiście z odpisem tego rejestracji leasingu do właściciela finalnego, który kupuje willę. I co jest kluczowe, to jest 1,1% wartości leasingu z umowy konstrukcyjnej za te 30 lat. To realnie to jest tam kilka tysięcy tak naprawdę złotych, które jest do zapłaty za ten leasing do urzędu. Kolejny koszt, czyli mamy due diligence, mamy rejestrację leasingu, mamy prawnika, który robi rejestrację leasingu i mamy koszt pośrednictwa polskiego. My bierzemy po prostu jako pośrednictwo polskie, dlatego że my nie kończymy swojego doświadczenia tak naprawdę na etapie podpisujemy umowę, dziękuję, do widzenia, radź sobie sam, tylko my faktycznie jakby robimy te wszystkie rzeczy po prostu do momentu odbioru budynku i chcemy po prostu, żeby ten klient czuł się bezpiecznie, ma stałą komunikację, raportowanie comiesięczne, pilnowanie transz, może do nas wrócić z każdą kwestią, a więc tutaj de facto
facto my bierzemy 3% po prostu od wartości nieruchomości, to Polska, Tajlandia jest w tym momencie bezwatowa, więc to jak osoba kupuje na osobę prywatną, to netto równa się brutto, więc to jakby w sensie nie ma VAT-u, więc od wartości nieruchomości liczone nie od wyposażenia, nie od kosztów, tylko od samej wartości nieruchomości, nie? Więc to też jest coś, co trzeba wliczyć w koszty, ale pobieramy to dopiero po momencie, kiedy jest podpisana umowa konstrukcyjna i leasingowa, czyli umowy właściwe, kiedy już faktycznie ten klient jest już po sprawdzeniu kluczowych aspektów. No jeżeli chodzi o wyposażenie willi w meble, które często są dodatkowym kosztem, w zależności od wielkości willi, czy to jest 1, 2, 3 sypialnie, bo wiadomo, że to wpływa po prostu na koszt, ale średnio przy takiej 3-sypialnianej willi, no to potrzebujemy wziąć pod uwagę jakieś 100 000 złotych tak naprawdę, które trzeba na to zarezerwować. Przy mniejszej, no to będzie bardziej takie 50, takiej jednej sypialnej, bardziej 50, 60, a 70, w zależności od dewelopera. W willach typowo nie premium, tylko luksusowych, bo to jest troszeczkę inna półka, to już jest większy koszt tak naprawdę, to już będzie powyżej tych 100 000, ale też standard po prostu tego wszystkiego jest już na innym poziomie. No i to są kluczowe koszty zakupu, które potrzebujemy wziąć pod uwagę, plus tuż przed już oddaniem więc to nie jest w czasie budowy, tylko tuż przed oddaniem do najmu, to dodatkowo w zależności od wielkości willi trzeba uwzględnić ten taki, ja to nazywam właśnie ten turnkey plus home staging, tak, więc jakby ten aspekt tego, jaki pakiet ktoś chce wybrać, ale nam zależy na tym zawsze, żeby ta willa wyglądała super fest, jak ja to mówię, żeby ona się bardzo fajnie wynajmowała, bo i naszym, i nie tylko właściciela, ale też naszym celem jest, żeby ona miała po prostu bardzo wysokie obłożenie, powyższe niż to, które nawet kalkulujemy w kalkulatorach. I tutaj jeszcze chciałam jeden aspekt pokryć, bo faktycznie jeżeli chodzi o koszt tego zakupu leasing, to co warto podkreślić, czego ludzie często nie zauważają w momencie, kiedy kupują po prostu jakby willę, to tak jak widzisz, to rozmawialiśmy na temat leasingu i jak wygląda w ogóle z punktu widzenia aspektu prawnego leasing, to coś, czego w kosztach często może być nie widać. Jeżeli na przykład deweloper jest właścicielem ziemi, to czasami daje w koszcie nieruchomości od razu leasing 30-letni i nie masz dodatkowej płatności. Czasami jest tak, że jeżeli właśnie ten deweloper nie jest właścicielem ziemi, no to jest coroczna płatność za ten leasing i to jest dodatkowa wartość, którą ktoś może nie liczy sobie tego w koszcie zakupu, ale przez 30 lat raz na rok to płaci. I na przykład przy takiej 3-sypialnianej willi, w zależności od lokalizacji na wyspie, to może być, mówię w złotówkach, od 7 000 nawet do 12-13 000 złotych rocznie za najem tej ziemi. No i wiem, że często na przykład ktoś sobie bierze, bo ja znalazłam tańszą nieruchomość, tak, abstrahując od konstrukcji, jakości konstrukcji, bo na przykład jakiś dom modułowy albo coś, co naprawdę my widzimy i wiemy już po deweloperze, że to nie jest coś, co powinieneś w ogóle inwestować. To jest drugi aspekt, ktoś nie patrzy na cenę z punktu widzenia leasingu i nie widzi kosztu leasingu, bo bardzo wielu agentów gra w taki sposób, że nie pokazuje tego po prostu, tak? Tylko chce przyciągnąć klienta, żeby była rozmowa. To jako dodatkowy koszt później przedstawiają. Tak, dokładnie. Nie jest podane w cenie. I ktoś na przykład patrzy sobie, porównuje nieruchomość z nieruchomością, w której na przykład jest wliczona już w cenę leasing, a w drugiej na przykład nie jest wliczona cena leasingu, a na przykład to sumarycznie, podam Ci przykład na jednej nieruchomości, to była różnica sumarycznie przez 30 lat płatnego leasingu 300 000 złotych. No to jest spora różnica, nie? Która jakby w percepcji, jak sobie porównujesz jabłko do jabłka, ma znaczenie. Okej, czy przeszliśmy przez cały proces zakupu? Jest ostatni aspekt, bo tutaj poruszyliśmy, jak mówiłam o kosztach zakupu, poruszyliśmy aspekt związany z tym, że mamy tą rejestrację leasingu, czyli jak mamy po umowie konstrukcyjnej, umowy leasingowej, mamy rozpoczęcie budowy. Czasami to pozwolenie na budowę jest, jeżeli ta rejestracja leasingu jest na sam koniec, to często to pozwolenie na budowę jest zakontraktowane, że jest ono imienne na właściciela willi i ono jest załatwiane po podpisaniu umów, zanim rusza budowa, maksymalnie może zająć 45 dni, czasami zajmuje szybciej. I w momencie, kiedy faktycznie mamy to pozwolenie na budowę, rusza budowa, tak jak powiedziałam wcześniej, budowa często średnio to jest 12 miesięcy, ale czasami jest dużo szybciej. I my raz na miesiąc wysyłamy po prostu raporty z budowy, nawigujemy jakby cały proces, jeżeli chodzi o płatności transz i wyposażenie, a następnie mamy odbiór budynku. Jeżeli chodzi o i rejestrację leasingu, bo rejestracja leasingu jest zawsze przed odbiorem budynku, i w momencie, kiedy mamy rejestrację leasingu, to po rejestracji leasingu dokumenty, oryginały umów podpisanych i przez dewelopera łącznie z odpisem z urzędu z rejestracji leasingu są wysyłane fizycznie do klienta w Polsce. My zawsze trakujemy numery paczek, bo to nawet do tego stopnia po prostu pilnujemy tego, żeby upewnić się, że klient to otrzymał, dostał. Bo mówiłeś, że ten kwit fizyczny się liczy, tak? Tak, bo ten kwit fizyczny, o nim sobie troszeczkę tak w cudzysłowie trzeba myśleć jak o właśnie naszych księgach wieczystych. Nie? To jest najważniejszy dokument, on jest dla Ciebie dużo ważniejszy niż nawet umowa konstrukcyjna.
bo to jest podstawa. Ten Jak go leasing to zgubię? jak go zgubię, zawsze można wziąć kolejny odpis. A, czyli odpis, okej, czyli twarda kopia gdzieś jednak jest. Tak, tak, Dobra, bo ja zrozumiałem wcześniej, że to jest dokument święty, który dostajesz i musisz go pilnować. Jeden jest w urzędzie, jeden jest u dewelopera, jeden jest u ciebie, więc Czyli jest jednak limitowany, ale w urzędzie mogę dowolną liczbę odpisów. tak, dokładnie. No i następnie, co jest istotne, to po tym, jak mamy zarejestrowany leasing, następnie mamy właśnie odbiór budynku. Jeżeli chodzi o odbiór budynku, wiadomo, że jeżeli ktoś chce i może przyjechać, to super. A jeżeli ktoś nie może przyjechać, to my dla tej osoby robimy odbiór budynku z wideorozmową, ponieważ też często ktoś mówi, a skąd ja wiem, czy ty mi to dobrze zrobisz, nie? Ja mówię, no, nam też na tym zależy, bo potem jak mamy wynajmować tą willę, w większości tak jest, to musi być po prostu dobrze wszystko zrobione. Musi stać, a nie, że potem nam będzie klient na przykład wynajmujący dawał, będzie narzekał, bo coś się zepsuło, coś nie działa i tak dalej, a potem jeszcze na przykład zrobi słabą ocenę na jednej z platform, jeżeli chodzi o wynajem, co wiadomo, że negatywnie wpływa, tak jakby sumarycznie, więc to wszystko po prostu się ze sobą zazębia. Więc tak wygląda realnie proces zakupu, trzeba liczyć 12 miesięcy i co jest ciekawe, większość ludzi jak przyjeżdża, bo chce przyjechać na odbiór, poznaje miejsce, poznaje willę, to praktycznie za każdym razem słyszałam, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak i szukają kolejnych inwestycji po prostu, nie? I zapytają pytanie, a co teraz jeszcze macie do sprzedaży? I to jest taki bardzo przyjemny aspekt. Mówiłaś o tych zabezpieczeniach w postaci raportów czy wideorozmów z postępu prac. Jak inwestor może właśnie poczuć się, że jego pieniądze są bezpieczne? Jakie jeszcze są bezpieczniki? Już takie bardziej może formalne. I to jest coś, co od razu powiem, że to nie jest właśnie typowa inwestycja w Dubaju czy w innych miejscach. Bardzo wiele deweloperów, pomimo tego, że ja w momencie, kiedy rozpoczęłam ten rynek, to mówię, ja chcę mieć rachunki escrow, chcę po prostu, żeby wszystko było, wiecie, tak jak myślisz sobie o Europie po prostu, żeby zabezpieczyć po prostu środki. Wiele deweloperów nawet nie chce tego proponować. I nie tylko, że nie chce, dlatego że uważa, że to jest problem, tylko mówi, zawraca się mi dodatkowo głowę. To jest w ogóle ciężko to sobie wyobrazić, dopóki ktoś nie siądzie kilka razy z takim deweloperem nie porozmawia, że zaczyna widzieć, że to jest inny mindset i pewnie gdyby ten rynek był taki, gdzie oni by mieli trudność ze sprzedażą, to wtedy byłaby inna rozmowa. A w momencie, kiedy oni nie mają trudności ze sprzedażą, to ja przychodzę i czasami uda nam się wynegocjować, żeby był dodatkowo jeszcze ten rachunek otwarty po prostu, zanim środki trafią po prostu do dewelopera. Ale niestety bardzo często po prostu deweloper mówi, że zawracacie mi tyłek, dam to innym agentom i tak mi to sprzedadzą, nie? I my po prostu jesteśmy w kropce. Tak. I co robicie wtedy? Co robimy wtedy? No to wtedy jakby nawet jeżeli klient, bo czasami nam się zdarzają klienci, którzy mówią, że chcą na przykład zapłacić całość, to my zostańmy przy transzach, bo to też jest dla Ciebie zabezpieczenie, bo też jest ważna rzecz, o którą ktoś musi zrozumieć z punktu widzenia umowy, jak działa willa, VS apartament, to jest bardzo ważne. I troszeczkę inaczej prawo tam wygląda, więc jeżeli masz willę, to jesteś w lepszej sytuacji. W najgorszym przypadku, jak czasami klient pyta, a co jeśli deweloper zbankrutuje? Wiesz, są sytuacje nawet w Polsce, że duzi deweloperzy pobankrutowali, więc jakby to jest normalne pytanie, które może się pojawić. To tutaj wygląda to w ten sposób, że nawet jeżeli nie masz stricte punktu uregulowanego w umowie, który tego dotyczy, to obowiązuje właśnie te general rules, które są po prostu w prawie takim ogólnym, bo to właśnie jakby z tego prawa brytyjskiego tutaj jest bardzo mocno zasane, jeżeli chodzi o Tajlandię. I co wtedy się dzieje? W momencie, kiedy wchodzi syndyk, to kapitał, który nie został wykorzystany na budowę, ma być sobie zwrócony i ty de facto dalej jesteś właścicielem willi, który może po prostu z innym konstruktorem, z inną firmą konstrukcyjną dokończyć willę, więc nie tracisz tej willi i jest to dla Ciebie po prostu bezpieczne, tak? Jakby nie masz tutaj realnie problemu, tak? Więc to jest ważny aspekt, który pod kątem jakby zabezpieczenia warto pokryć. Kolejny ważny aspekt jest taki, że oczywiście z punktu widzenia jakiegoś ubezpieczenia, czegoś, co się mogłoby wydarzyć podczas budowy, to wszystko pokrywa deweloper, ma normalne ubezpieczenie. W sytuacji, w której Ty odbierasz willę, no to dodatkowymi zabezpieczeniami dla Ciebie są te gwarancje związane z murami, ale też jeżeli chodzi o terminowość kary za każdy dzień opóźnienia. I naprawdę powiem Ci, że oprócz tej jednej sytuacji, o której Ci mówiłam, ze względu na te deszcze, no to zawsze jest to szybciej niż chcemy. Dobrze, że powtarzasz to wiele razy, bo to może być niezrozumiałe dla polskich odbiorców. Tak. I to my wręcz, ja na początku to mówię, ojejku, jak my to klientom powiemy, że oni muszą szybciej zapłacić niż oni się na przykład, wiesz, ktoś sobie zaplanował płatności, a deweloper idzie szybciej. Ja mówię, niemożliwe, że tak szybko idą, nie? I po prostu mówię, sprawdźmy drugi raz po prostu, czy faktycznie to jest na tym etapie jakby konstrukcyjnym. No i faktycznie jest, tak? Więc to jest ten taki aspekt, który mnie na początku zaskakiwał, a teraz po prostu już nawet mocniej podkreślamy to w rozmowach sprzedażowych, że proszę brać pod uwagę, że to jest orientacyjny plan płatności, bo bardzo często to może być te płatności mogą być szybciej, bo te konstrukcje po prostu, te budowy idą dużo szybciej. A też jeżeli chodzi o zabezpieczenie przez to, że masz transze, wiesz, rozłożone w płatności masz rozłożone, no to dostajesz raporty, widzisz, co się dzieje. Często ktoś tam w trakcie sobie chce przyjechać, zobaczyć budowę, bo akurat sobie tam planuje
planuje urlop, jak już coś się buduje, to pojadę sobie, zobaczę. My jesteśmy na miejscu, zawsze tą osobę zabieramy na działkę, pokazujemy. Chociaż i tak, co jest ciekawe, większość osób, która od nas kupuje, nie przyjeżdża na wyspę i 95% sprzedaży mamy po prostu totalnie zdalnie. I właśnie chciałem jeszcze zapytać o to, no bo jeżeli nie przyjeżdżają, to niekoniecznie sami docelowo myśleli o tym, żeby tam wypoczywać w tych willach, ale zastanawiam się, czy odsprzedają te wille na zasadach cesji, czy jest to w ogóle tam możliwe, tak jak w Polsce to robimy, że nie czekamy do wykończenia inwestycji, tylko Tak. kaszujemy, wychodzimy z niej wcześniej. Jest to możliwe, natomiast jest to dużo bardziej problematyczne ze względu na ten leasing. To nie jest tak, że tego się nie da zrobić, ale bardzo często w umowach z deweloperem są i dodatkowe zapisy mówiące o tym, że w momencie, kiedy chciałbyś zrobić cesję w trakcie trwania budowy, to jest dodatkowe zawracanie głowy deweloperowi, bo on też musi się udać do urzędu, żeby zrobić tą potwierdzenie tej rejestracji leasingu z jednego właściciela na innego właściciela i to jest dodatkowo płatne. Tak, jakby dla dewelopera za to zawracanie głowy, ale to nie są duże koszty przy potencjalnym zarobku, więc można to jak najbardziej zorganizować i zrobić. Ja osobiście uważam, no, jakby była taka sytuacja, bo czasami klient pyta, a co jeśli, nie wiem, coś się u mnie zmieni, nie będę miał tego kapitału, no to ma to wyjście, może to zrobić. Natomiast jeżeli może, to ja bym tak mu polecała poczekać troszeczkę dłużej. Nie? A zdarzyło się, że ktoś wyszedł z inwestycji? Do tej pory w trakcie budowy jeszcze nie. Okej, czyli wszyscy sobie zostawili. Zdarzyło nam się, że na przykład na umowie rezerwacyjnej, to też poruszę, bo to też jest ważna kwestia, zdarzyło nam się, że na umowie rezerwacyjnej jedna sytuacja miała jakąś taką bardzo nieprzyjemną, swoją prywatną sytuację, że po prostu straciła kapitał, a miała umowę rezerwacyjną, a u nas umowy rezerwacyjne są niezwrotne, chyba że due diligence byłby negatywny, tak? To jest jedyny scenariusz. Ale my w takiej sytuacji po prostu, no nie jest to coś, co głosimy w lewo i w prawo, że będziemy to robić, bo to jest dla nas dodatkowy wysiłek, ale ponieważ jesteśmy pro-klientcy na każdym etapie i też jakby potrafimy się wczuć w sytuację, no to po prostu powiedzieliśmy, dobra, no my pomożemy w tej sytuacji po prostu, bo też nam zależy po prostu, żeby ta osoba nie miała problemu i żeby deweloper też nie miał problemu i po prostu sprzedaliśmy to drugi raz, tak, więc zrobiliśmy po prostu cesję na poziomie umowy rezerwacyjnej, która była dużo prostsza dla nas niż już na etapie, kiedy byliśmy po umowie konstrukcji, po umowie leasingu i na przykład już po rejestracji leasingu, tak, bo czasami też jest tak, że ten deweloper tą rejestrację leasingu robi na przykład w 70% widzi, że płatności idą systematycznie i zgadza się na przykład zrobić wcześniej, tak, już tą rejestrację. Chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy, o której sama mówiłaś, że niekiedy inwestorzy nie są w stanie uwierzyć w tak wysokie stopy zwrotu. Jakbyśmy wrócili jeszcze, jakie to były stopy zwrotu, z czego to wynika, że one są tak wysokie? Tak, stopy zwrotu, które w tym momencie komunikujemy, one są od 13 do 25%. Jak ktoś popatrzy sobie historycznie, to one potrafiły dochodzić do 28% stopy zwrotu, dlatego że wartości tych nieruchomości jeszcze rok temu były dużo niższe, tak? A wynajem po prostu idzie do góry, więc to są realne jakby kalkulacje. To, co często właśnie jest, dlaczego ludziom jest ciężko w to uwierzyć, tak? Bo niektórzy na przykład pamiętają Tajlandię, z 10 lat temu sobie zwiedzali, jeździli po takich mniej turystycznych miejscach. Wydaje mi się, że bardzo tania jest Tajlandia pod kątem na przykład właśnie wynajmów, no ale jednak jak sobie popatrzymy po prostu na to, co oni wynajmują, ma bardzo duże znaczenie. Nadal na wyspie możesz znaleźć sobie bungalowa po prostu gdzieś tam takiego, ja to często porównuję do takich domków na Mazurach drewnianych, taki bungalow, tak, że trochę to jest inny standard, tak, a jeżeli ktoś chce faktycznie w standardzie, w którym ma prywatny basen, ma premium willę, każda z sypialni ma swoją własną łazienkę, więc nawet 2-3 rodziny sobie mogą przyjechać, albo pary na przykład takie. A nie ma grzyba na ścianie. Nie ma grzyba na ścianie, dokładnie, gdzie masz, wiesz, wszystko w takim naprawdę fajnym standardzie, przyjemny ogród i fajny taras, prysznic na zewnątrz, ten standard za to się płaci. Większość willi, które budujemy, w ogóle ma słoną wodę, nawet niechlorowaną. Ludzie to doceniają. I de facto, jak popatrzysz sobie na te właśnie ceny najmu, na co trzeba uważać, bo czasami jest tak, że ktoś sobie wchodzi na przykład, ja często mówię, jak ktoś nigdy nie inwestował w nieruchomości w miejscach turystycznych, tego może nie rozumieć, bo jak na przykład ktoś inwestował tylko w nieruchomości w Warszawie, które się wynajmują, nie wiem, pod studentów, pod rodziny, czy no, innym jest profil klienta, ale inny jest też rynek, to tego może nie rozumieć. A tutaj de facto mamy miejsce turystyczne, gdzie ceny zachowują się i w moment wyszukiwania tych cen zachowuje się trochę tak jak bilety lotnicze, tak? Czyli w zależności od obłożenia tego lotu i momentu, w którym wyszukujesz i sezonu, ta cena będzie zupełnie inna. Dynamiczne. Dokładnie, ona jest bardzo dynamiczna i dokładnie tak samo to wygląda właśnie w tych miejscach turystycznych. Na przykład jak mieliśmy sprzedaże w najwyższym sezonie, kiedy my mieliśmy średnie ceny nieruchomości po prostu we wszystkich 3 sezonach wpisane w kalkulatory i ludzie wchodzili sobie, robili searcha, mówili, takie niskie macie te wartości tutaj, nie? Jakby w porównaniu do tego, co znaleźliśmy. I my mówiliśmy, dobra, jak pan sobie sprawdzi to w sezonie średnim, to też inne już te ceny pan zobaczy, bo po prostu one będą adekwatne i to jeszcze do momentów w tym średnim sezonie, bo średni sezon ma swoje piki, bo jest Songkran, są po prostu święta, które są azjatyckie, gdzie Azjaci przyjeżdżają, gdzie Chiny przyjeżdżają, chiński rok, są wiele
rzeczy, których my nie rozumiemy, a ta Azja ma swoją specyfikę, która też wpływa, bo ci ludzie tam na Koh Samui przyjeżdżają. Więc są piki, więc moment po prostu ma bardzo duży wpływ. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która mnie mocno zaskoczyła, bo niektóre agencje lokalne mają takie triki, że na przykład wpisują sobie bardzo niskie ceny najmu nieruchomości, tylko po to, żeby sobie leada, czyli potencjał do najmu ściągnąć, a potem się okazuje, że ta willa jednak nie jest dostępna. A ktoś mówi, nie, bo ja znalazłem taką willę, Ale mamy inną. ale mamy inną, taką on znalazł w jakiejś takiej ultra śmiesznej cenie po prostu. Mówi, bo ja znalazłem tu takie miejscu ceny, to skąd wasze te ceny w tym kalkulatorze? Ja mówię, a czy faktycznie pan ją zarezerwował w tym czasie? Bo my to testowaliśmy na własnych willach, jako właściciele, które dawaliśmy do tych agencji i do tego po prostu, żeby zobaczyć, jak to działa, zanim sami zaczęliśmy. I faktycznie się z tym spotkaliśmy. Nie tylko, że słyszeliśmy, że tak się dzieje, ale sami się z tym spotkaliśmy, że tak się dzieje. I to było dla nas bardzo mocno zaskakujące. Więc to jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, że naprawdę ten sezon wysoki mocno dumpinguje ceny do góry. I tam nie jest tak, jak u nas na przykład, że ktoś sobie, nie wiem, rok, to nie jest Saint-Tropez, tak, że ktoś sobie tam 8-9 miesięcy wcześniej na przykład to rezerwuje, tylko to jest kilka miesięcy przed i kilka miesięcy przed już jest po prostu ciężko coś znaleźć, tak, więc na przykład jak ktoś będzie szukał zaraz po wysokim sezonie, na przykład w końcówce marca czy początku, akurat w kwietniu jest kilka takich dni bardzo dużego piku, ale będzie sobie szukał to po prostu, bo kwiecień i maj to są w ogóle najgorętsze miesiące w całym roku, to może się zdziwić, mówi, no ale ja wyszukałem na grudzień i ceny wcale nie są wyższe, no bo to nie jest jeszcze moment, na koniec drugiej połowy grudnia czy stycznia, bo to, mówię, nie jest jeszcze moment, w którym ludzie zaczynają to bukować po prostu, tak, i zrozumienie tego ma bardzo kluczowe znaczenie, bo to jest właśnie dynamiczny aspekt cen najmu. Jeżeli chodzi o obłożenie, często na przykład my obłożenie mamy, kalkulujemy je, tak jak wcześniej wspomniałam, najwyższy sezon 95%, dajemy te 5% buforu pomimo tak, że wiemy, że to będzie obłożone na jakiś tam, nie wiem, jeden dzień przestoju czy coś, raczej to się nie zdarza, ale niech będzie te 5% błędu, 75% i 50% w sezonie deszczowym. Tam mamy 50% obłożenia i co jest ciekawe, że my w porównaniu do kalkulacji, które ja niejednokrotnie widziałam od deweloperów, robimy niższe założenia niż deweloperzy w momencie, kiedy oni przygotowują swoje materiały. Bo my i tak to, co dostajemy od deweloperów, my nie dajemy po prostu klientowi, tylko my to weryfikujemy po swojemu, tak? Czyli jakby mamy swoją weryfikację benchmarków cen nieruchomości, benchmarkowych w tej okolicy i dopiero zrobimy swoją kalkulację, bo chcemy, żeby to było po prostu legit, a nie tylko czy żeby to było naprawdę dobrze policzone, a nie tylko bazujemy na tym, co robi deweloper. Więc to jeżeli chodzi o obłożenie, jeżeli chodzi o ceny najmu, a jeżeli chodzi o koszty, to tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że nie bierzemy pod uwagę kosztów utrzymania willi, bierzemy pod uwagę właśnie koszty sprzątania są oczywiście w zarządzaniu najmem, kalkulujemy krótkoterminowe zarządzanie najmem, no i uwzględniamy właśnie ogród, basen, te koszty, jeżeli one nie są w czynszu, to one są po prostu doliczone normalnie do kalkulacji, bo to są takie podstawowe rzeczy, które muszą się po prostu zadziać. Więc patrząc na najem, jak ktoś sobie na przykład faktycznie pojedzie i zobaczy, albo zacznie jeździć w to miejsce i będzie próbował sobie wynająć przykładowo taką willę, to wtedy dopiero słyszę od niego, naprawdę nie mogę znaleźć niczego w niższej cenie, albo i dopiero wtedy słyszymy od klientów niejednokrotnie, ma to sens, co mówicie, tak? Czyli ten ROI wtedy staje się rzeczywiście realny, jak już dotkniemy, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra rozmowa to taka, gdzie ja sobie w głowie rysuję miejsce, o którym gość opowiada. Teraz poczułem piasek pod nogami nawet. To powiem Ci jeszcze jednej rzeczy, bo tak Cię odczułam, jak rozmawiamy, że jesteś taką osobą, która też jest sportowa, która jest w jakiś sposób aktywna, to co jest fajne dla osób, które lubią być aktywne na tej wyspie, masz całą masę niesamowitych miejsc na zipline. Na przykład jedno takie jest miejsce, gdzie całe góry dookoła w godzinę kilkunastoma po prostu przejazdami możesz sobie przejechać. Kłady, pola golfowe, po prostu masz tam każdą możliwą aktywnością od sportów wodnych, którą możesz sobie wyobrazić, ta wyspa Ci po prostu proponuje. To jeśli jest jakiś wysoki zipline, z którego mogę się od razu wypiąć i skoczyć ze spadochronem, to jestem tam. Okej, zdecydowanie. Dobra, Basiu, dzięki Ci za przybliżenie tych liczb, ale też i lifestyle'u. Przyznam, że parę razy odpłynąłem podczas tej rozmowy, malując sobie właśnie te obrazy w głowie. To, co Ci mogę powiedzieć, to i to, co bym powiedziała naszym widzom dzisiejszym, to jeżeli szukasz miejsca, które daje Ci możliwość totalnego jakby luzu, zadbania o siebie, spokoju, tego, że po prostu takiego poczucia, że życie płynie, a Ty masz przestrzeń na to, że sama do Ciebie przychodzi kreatywność, pomysły, jesteś przedsiębiorcą, który może pracować zdalnie, albo szukasz fajnego miejsca na emeryturę, które Ci sprzyja, które dla Ciebie jest serdeczne, które dla Ciebie miłe i na które możesz zawsze liczyć, a do tego żyjesz na wysokim poziomie za dużo mniejsze pieniądze, to jest Koh Samui. Tak, to właśnie jeżeli odpłynąłem parę razy podczas tej rozmowy, to przepraszam, bo się rozkojarzyłem właśnie malowaniem tych obrazów. Dzięki Basiu raz jeszcze. Dzięki widzowie. Do zobaczenia. Dziękuję.